Państwa bardzo serdecznie. Leksido się kłania. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Tomek Wolfke. Też się kłaniam. Szeroko mówiliśmy o naszym gościu, już się cieszyłem na nasze spotkanie. Tak się zastanawiam, i to pytanie do Ciebie na dzień dobry. Ekspert czy dziennikarz tenisowy, mówiący, piszący o tenisie? Jak byś siebie pozycjonował? Bo to bardzo jestem ciekaw. Wiesz co, no chyba bardziej dziennikarz niż ekspert, no bo żeby być ekspertem, to wydaje mi się, że jednak trzeba ten tenis, w ogóle sport zawodowo uprawiać, wyczynowo co najmniej. Ja nigdy w tenisa wyczynowo nie grałem, jestem w nim oczywiście śmiertelnie zakochany z wzajemnością, jestem dziecko Fibaka. Pozdrawiam przy okazji Wojtka serdecznie, mojego takiego tenisowego guru i no, wtedy, kiedy wybuchła ta fibakomania w latach 70. zeszłego stulecia, to ja się w tenis wkręciłem. No i potem całe moje życie zawodowe to jest rzeczywiście związane, jeśli chodzi o dziennikarstwo sportowe, w głównej mierze z tenisem, czyli jestem dziennikarzem i komentatorem tenisa. No, mamy podobne podejście do teorii bycia ekspertem, bo rzeczywiście ja uważam, że ekspertem tenisowym może być ten, kto w ten sposób zarabiał na życie po prostu. No, kto po prostu grał w tenisa wyczynowo i to było jego główne zajęcie przez kilkanaście lat przynajmniej, główne zajęcie w życiu. Potem można oczywiście robić zupełnie inne rzeczy, ale wiemy doskonale, że, zresztą ty też jesteś tego bardzo dobrym przykładem, że bardzo wielu tenisistów i w ogóle bardzo wielu sportowców przechodzi na tą drugą stronę. Stają po drugiej stronie kamery, o tak. Dobrze, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, po co tu przyszliśmy, to mam taką ciekawostkę. Może Cię zaskoczy, a może nie, bo wiem, że jesteś takim dziennikarzem, fanatykiem sportu, różne dyscypliny, a fanatyk roweru jeszcze, bo to trzeba, do takiej krótkiej wizytówki trzeba to powiedzieć, podkreślić, że Tomek jest też pasjonatem rowerowym. Może nie takim w wymiarze graniczącym z szaleństwem, ale na pewno. No ja po prostu używam roweru do celów komunikacyjnych. Sprzedał samochód, kupił rower i żyje sobie od tamtej pory spokojnie. To teraz uwaga, zaskoczenie. Dla tych, bo to też między innymi będzie dla tych wszystkich, pamiętasz, był taki okres w tenisowej karierze Igi Świątek, gdzie miała przestój, nie wygrywała, liczono tygodnie, potem miesiące, od finału, od bycia w półfinale, w ogóle od wygrania, mijały te miesiące, i wszyscy... Ale był też taki okres, że odsyłała przeciwniczki na rowerach. Tak, ale właśnie to co przygotowałem, to ten już granat mam odbezpieczony, to co przygotowałem właśnie jest dla tych, którzy w tamtym okresie, no tak wiesz, nie byli w stanie przyjąć tego do wiadomości, że to jest sport zawodowy, różnie się ta forma układa, różne są problemy związane, forma innych ludzi, to nie jest tylko tak, że... Dyspozycja dnia. To, o to chodzi. I teraz uwaga, bo to jest ciekawa sprawa. Niedawno, bodaj 3 dni temu, odbył się konkurs skoków drużynowych w Lahti i Finowie, jako nacja wyjątkowo zimowa, mieli tych swoich wybitnych skoczków, kombinatorów, bieganie i tak dalej na nartach. Siedzisz mocno? Siedzę. Doczekali się powrotu na podium po, uwaga, 4446 dniach, co daje nam cirka 15 lat. 12 z małym haczykiem, 12 lat Finowie czekali, żeby wejść na podium Pucharu Świata w skokach narciarskich.
To niesamowite rzeczywiście, ale masz rację, bo z tego co ja pamiętam, Fina znanego, jeśli chodzi o skoki narciarskie, to ostatni trener Kojonkowski. No i Mika Kojonkowski Tak. rzeczywiście, przecież pamiętamy czasy, kiedy jeszcze Matti Nykänen Matti skakał, Nykänen, przecież oczywiście, to no. w ogóle człowiek, który stawał, wiesz, i w tamtym czasie Finowie nie mówili o tym, że nie ma ich na podium, tylko byli wkurzeni, jak on nie stał na najwyższym stopniu tego podium. Także na przykładzie tych fińskich skoków widać, że Nic nie trwa wiecznie w nic nie sporcie. trwa wiecznie i trzeba się uzbroić w cierpliwość, czasami trochę poczekać. Oczywiście wiadomo, że jak przyzwyczaiła nas Iga przed tą małą zapaścią do tego, że wygrywa prawie wszystko, była ta seria tych turniejów, tych weekendów. Jeszcze jeden weekend, jeszcze jedną serię teraz miała wspaniałą, pobiła kolejny rekord, ale o tym też powiemy później. To też te standardy są tak podniesione wysoko, że właśnie ludziom, którzy tego chleba z tenisa nie jedli za bardzo, to im się wydaje, że to jest niemożliwe. No jak to? Przestała wygrywać, nie wygrywa turniejów, nie awansuje do finałów. To co się dzieje? No to co mają powiedzieć Finowie skoczkowie narciarscy. po 12 latach. Dobrze, to teraz przechodzimy do Indian Wells. Zaczniemy dzisiaj tak trochę nieelegancko, bo zaczniemy od panów. Zaczniemy od Huberta Hurkacza. Szybkie przypomnienie tylko. Zaczęło się wspaniale, otworzył sezon po dłuższej nieobecności, otworzył sezon imprezą w United Cup. Graliśmy tam świetnie, Hubert grał doskonale, bodaj jeden mecz przegrany, tylko singlowy, zbił z I to na żyletki z Deminorem. I to tak. z Deminorem na żyletki, zbił pozostałych w stawce potężnie. Świetnie się układał mixt, Kawa z Zielińskim, Iga grała w kratkę, grała różnie, no wiadomo, początek sezonu. No ale to drużyna. Ale to jest drużyna i nie ma znaczenia jak, byle drużyna wygrała. I wówczas apetyty polskich kibiców, ekspertów, ludzi, którzy mówią, piszą o tenisie, one poszybowały pod rzeczony sufit i wydawało się, że już nawet były głosy, pamiętasz doskonale, że przebąkiwano gdzieś, on taki jest świeży, taki głodny tego tenisa, że on sobie nawet ostrzy, nie tylko my, ale on sobie ostrzy apetyty na wygranie Australian Open, bo takie głosy były. I co się potem po tym United Cup dzieje? Seria przegranych spotkań, słaby występ w Australian Open. Jeden wygrany mecz. Jeden wygrany mecz i teraz taka seria 5 porażek. I jak ten mecz, który w Indian Wells został przegrany przez Huberta, 2 ciężkie tiebreaki z sąsiadem z rankingu, prawda? Bo on grał z człowiekiem, który jedno miejsce za nim w rankingu. No tak, ale to też trzeba pamiętać, że ranking Huberta jest niedoszacowany, bo on wynika z tej ponad półrocznej przerwy, i ten Amerykanin, z którym on przegrał, ja już w tej chwili nawet nie pamiętam nazwiska. Aleksandr Kowaczewicz, to teraz w Indian Wells, tak, Tak. ale on przegrał też, o ile dobrze pamiętam, z Amerykaninem Ethan Quinn, tak, no to są nazwiska naprawdę, no owszem, okej, z pierwszej setki światowego rankingu, ale takich Amerykanów w pierwszej setce jest 15. Tak. I to są naprawdę, ja wtedy użyłem sformułowania troszeczkę może obraźliwego dla tego Queena, no name, no ale taka prawda, no to facet, który się naprawdę niczym specjalnym do tej pory ani w turze, ani w Wielkim Szlemie nie wyróżnił. I to na pewno była niespodzianka in minus, że Hubert ten mecz przegrał. Ja pamiętam, na szczęście nie mówiłem wtedy, że on wygra Australian Open, ale pamiętam to, co powiedziałem i nie zamierzam posypywać głowy popiołem, bo to na szczęście jeszcze jest możliwe. I bardzo mocno trzymam kciuki za Huberta, żeby to się zdarzyło, bo ja postawiłem taką tezę, że Hubert jest w stanie wygrać Wimbledon. No bo przy jego parametrach techniczno-taktycznych jego tenisa, czyli znakomity serwis i świetna gra przy siatce, bo Hubert jest naprawdę znakomitym woleistą, to nie zawsze widać, bo on często niestety się okopuje za końcową linią i do tej siatki tak zachętnie nie chodzi, ale jak już pójdzie, no to tam skuteczność 90% i to wszystko bardzo stylowe, piękne, jak na faceta o takich parametrach, bo on ma przecież prawie 2 metry i te problemy motoryczne ze stopami, to jak na faceta o takich parametrach, to on przepięknie gra te woleje, stylowo, jest takim stylistą, jak nie przymierzając Lexidor kiedyś. Tak, dobrze. Także się zarobiłem się trochę. No bo nie będę już go porównywał do Federera, czy do Edberga, czy do Hermana, ale generalnie no facet, który ma pojęcie o grze na ultra szybkich nawierzchniach, więc ja postawiłem tezę, oczywiście na podstawie tych wyników w United Cup, że Hubert kiedyś może ten Wimbledon wygrać. I to, co się stało przez te następne 2 miesiące, to rzeczywiście jest duża niespodzianka i minus, ale no też trzeba sobie od razu powiedzieć,
co za tym stoi. I my mniej więcej, Lechu, się domyślamy, co za tym stoi, no bo to nie ma się co oszukiwać. No, kolano to jest jeden z najbardziej wrażliwych i drażliwych stawów, jeśli chodzi o uprawianie sportu i wielu z Państwa prawdopodobnie też to wie, czy narciarzy, czy to właśnie tenisistów, czy żeglarzy, czy biegaczy, czy nawet kolarzy amatorskich, jakie są problemy, jakie mogą być problemy z kolanem. No my obaj to wiemy doskonale z własnymi kolanami. Ja jestem po rekonstrukcji więzadła krzyżowego, ty jesteś po ciężkim wypadku, w którym sobie zdemolowałeś kolano i doskonale wiemy, jaki to jest problem. I to, że Hubert się z tym kolanem boryka już 1,5 roku, bo tak naprawdę to od Wimbledonu 24 się zaczęło. Tak. Kontuzja przedziwna, odniesiona w końcówce meczu, więc nie można mówić, że był niedogrzany. Przedziwna historia. I od tej pory to się za nim ciągnie i tak naprawdę to tylko on wie i jego lekarze, czy Tak. on jest wyleczony, czy nie. Bo tak naprawdę to my do końca nie wiemy, bo to cała ta atmosfera wokół tej kontuzji, operacji, czy ona... No i ten szybki powrót, kiedy on i chciał szy- za wszelką cenę za zdążyć na szybki, igrzyska. tak. Dzisiaj już wiem, że za szybki powrót. Czyli ta pierwsza operacja i pierwsza rehabilitacja z całą pewnością mu nie pomogła. Tak, to na pewno. I też trochę ukrywane to było w tajemnicy. Nie do końca było wiadomo, co tam jest robione z tym kolanem. I zdaje się, że do dzisiaj też nie wiemy, co Też nie wiemy, zostało tak. zrobione w ubiegłym roku, bo pamiętamy, że przerwa nastąpiła tuż przed Wimbledonem, kiedy on się zorientował. Bo przecież początek zeszłego sezonu był bardzo fajny, tak samo zresztą jak ten United Tak. Cup w tym roku. Początek sezonu 25 to fenomenalny mecz z Carlosem Alcarazem w Rotterdamie, o ile pamiętam, który Hubert mógł wygrać, ale jednak przegrał. Minimalnie. Tak. Minimalnie. Później minimalna porażka, o ile pamiętam, też tiebreak w trzecim secie finału z Djokovicem, kiedy Serb zdobył swój 100. tytuł w karierze. Tak. Więc nic nie zapowiadało, że ten powrót po pierwszej operacji i rehabilitacji będzie nieudany. Natomiast w czerwcu okazało się jednak, że to kolano nie działa. I tak. potrzebna była półroczna przerwa, po której on wrócił, zagrał znakomity ten United Cup, a po United Cup okazało się, że jakby troszkę, nie chcę mówić, zapomniał grać w tenisa, bo to nie o to chodzi. Ale jeżeli człowiek tak serwujący, o takich parametrach, jeszcze raz podkreślmy, techniczno-taktycznych, czyli gdzie gra jest oparta o serwis i ten serwis dominuje, przypomnę, że to jest najlepiej serwujący tenisista świata 2 kolejnych sezonów. Pierwszy facet, który od czasów Gorana Iwanisewicza sieknął 1000 asów w sezonie. 1000, tak. Tak, także to nie są żarty. No nigdy nie mieliśmy tak znakomicie serwującego tenisisty, tak znakomitego w jednym z tych elementów technicznych tenisa, tych najważniejszych. No i teraz on nagle się kompletnie sypie. On nie jest w stanie wygrać tiebreaka. To jest takie też bon mot ukuty fajny przez Adama Dudlingera z Eurosportu, że Hubi tiebreaki lubi. Ja nie wiem, czy on je lubi, no bo ostatnio je przegrywa. Przynajmniej powinien lubić. Przynajmniej tak. powinien lubić, bo właśnie ten jego styl gry jest niezwykle jakby wdzięczny do tego, żeby te tiebreaki wygrywać. A on przestał te tiebreaki wygrywać. Czyli coś się dzieje z nim prawdopodobnie nie tylko fizycznie, ale być może też fizycznie z tym kolanem, że on jednak mu do końca nie ufa, czy on go może pobolewa. Nie wiemy tego. A druga sprawa, brak jakiegoś takiego instynktu killera, którego zawsze u niego trochę brakowało, ale teraz wyraźnie brakuje jeszcze bardziej, bo zaczął przegrywać z zawodnikami, umówmy się, co najmniej na jego poziomie, a myślę, że raczej poniżej jego poziomu, normalnego. To powiem Ci, ja po tym meczu, kiedy on przegrał z Amerykaninem właśnie 2 tiebreaki, patrzyłem trochę pod innym kątem na to spotkanie, bo chirurg, który mnie co prawda nie operował, ale bardzo znany w świecie tym lekarskim, jako jeden z lepszych amatorów chirurgów tenisowych, jeżdżący na nartach, na rowerze, taki freak zakręcony kompletnie na punkcie sportu. Ja z nim, będąc dzień przed operacją właśnie kolana, rozmawiałem i zadawałem pytanie, jak po takiej operacji, jak ja będę mógł szybko wrócić na rower czy na kort. A on mi powiedział jedną rzecz, która mi utkwiła w głowie i ją do grobowej deski będę pamiętał. Mianowicie po takim urazie będzie bolało i ból zabierzesz ze sobą do grobu. Ja mówię, to chyba żarty robisz, bo to przecież wiadomo, że jest rehabilitacja, jakieś odnowy biologiczne, fizjoterapia i tak dalej. To jest niemożliwe dzisiaj. I po paru latach już wiem, że miał rację i ja rzeczywiście
ze sobą ten ból mam cały czas, czy kręcę na rowerze, czy wchodzę po schodach. On boli, da się z tym żyć. Natomiast na pewno i mam takie wrażenie, to trzeba by spytać samego Hurkacza. Mam takie wrażenie, że duża część jego tenisa niestety nie jest, nawet jeżeli on wie, nawet jeżeli ma słuch, który też widział te jego ułomności, ten brak ofensywy, brak takiego, charakteru, takiego... Brak ciągu na bramkę. Brak ciągu na bramkę, tak, że on dociągnął, tak jak ten starej mody obrońca, do połowy i połowy nie przekracza, tak. No niestety, mam graniczące z pewnością przekonanie, że bardzo dużo w tej jego głowie siedzi obawy nie przed bólem, bo ból ma na 100%. Ból ma na 100%. I powiedziałeś... Tylko to jest właśnie ten moment, kiedy stajesz przed dylematem, czy mam się przysłowiowe, w cudzysłów to biorę, zarżnąć bez względu na ból, na konsekwencje, wspiąć się do tej dziesiątki, zaatakować tego wielkiego szlema na bardzo wysokim pułapie, czy tak jak tobie się wydaje, czy tak jak tobie się marzy, wygrać Wimbledon, ale zapłacić jakąś wysoką cenę, bardzo wysoką i zostać kaleką po sporcie, czy bujać się w okolicach 50, 60 miejsca jeszcze 5 lat, czy 6 nawet i dołożyć spokojnie te 3, 4, 5 milionów na swoje konto, na emeryturę. Tu, wiesz, Tomek, o tym się nie mówi, o tym się nie myśli. Ale masz rację, bardzo ciekawe postawione pytanie. Ja patrzę pod innym kątem, obserwuję mecze też trochę inaczej niż Kowalski. Sam stałem lata temu przed takim dylematem. A co będzie jak... inne czasy, ciężko porównać, ale to też w pewnym sensie była duża inwestycja, życiowa można powiedzieć. Można było zaryzykować wszystko i nic z tego nie mieć, a w pewnym sensie gdzieś tam ustawić sobie jakoś życie, zabezpieczyć się tak czy inaczej na lepszy sposób. I na pewno u Huberta, który był 6. tenisistą świata, który grał w półfinale Wimbledonu, który grał w turnieju Masters, który był w reprezentacji Europy w Pucharze Leivera, czyli był naprawdę wysoko. Był tenisistą top 10. Tak. I był najlepiej serwującym tenisistą świata. Ma dopiero 30 lat, więc to są pytania, które on sobie musi postawić i na pewno sobie stawia. Ale zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą powiedziałeś mimochodem. Trzeba by zapytać Huberta. No i taka prawda. My cały czas, ty, ja, inni komentatorzy tenisa, szczególnie w Polsce, nie oszukujmy się, my za dużo po świecie nie jeździmy. Tak. Ja mówię, nie mówię, że ty i ja, tylko mówię in gremio, my wszyscy. Trochę się pojawia polskich dziennikarzy na turniejach Wielkiego Szlema od czasu, kiedy Iga Świątek, wiadomo, że w tych turniejach dochodzi do drugich tygodni. Te kilkanaście osób się po świecie kręci, ale tak naprawdę obracamy się w zaklętym kręgu konferencji prasowych, w zaklętym kręgu mediów społecznościowych, na które nasze gwiazdy wrzucają to, co chcą i informują nas o tym, o czym nas chcą poinformować. Natomiast szczera rozmowa z nimi jest niezwykle trudna. Ja już nie mówię, że z tego chociażby powodu, że Hubert mieszka na co dzień w Monte Carlo albo na Florydzie i jest człowiekiem dość skromnym, raczej zamkniętym w sobie, niespecjalnie wylewnym, oczywiście bardzo grzecznym i pewnie gdyby go w jakiś sposób można było do takiej rozmowy nakłonić, to może dałoby się go jakoś za język pociągnąć, ale pewnie nie. I tak naprawdę do końca jego kariery to tylko on będzie wiedział i jego lekarze, jak tak naprawdę z tym jego kolanem jest i czy on sobie takie pytania, jakie przed chwilą postawiłeś, stawia, czy on takich wyborów jest świadomy w ogóle i czy takie wybory rzeczywiście przed nim stoją. Popatrz, od razu się nasuwa przykład Lindsey Vonn. No zobacz, co ta dziewczyna zrobiła, kobieta, przepraszam, już w tej chwili przecież bardzo dojrzała kobieta. Ja ją pamiętam cały czas jako juniorza, tak jak ciebie, jako 17-letniego juniora. I co ona zrobiła, co poświęciła, w jakim stopniu poświęciła zdrowie dla spełnienia swojego marzenia. I tak naprawdę my nie wiemy, jakie Hubert ma marzenie sportowe. Świetny przykład, bo ja o tym myślałem, ale mówię, zginie ten wątek albo się nie pojawi, tak jakbyś czytał w moich myślach, wiesz, no Lindsey Vonn. No, długo się znamy, to może do tego. A ile się znamy? Z 3 dekady albo więcej? Wiesz co, nawet, chyba, nie? Poznaliśmy się, ty jesteś, o ile pamiętam, 70. rocznik, czyli poznaliśmy się w 87. Byłeś 17-letnim juniorem, który się nie wiadomo skąd pojawił nagle i zaczął rządzić też w tenisie seniorskim. Ja robiłem z tobą twój pierwszy wywiad w twojej karierze sportowej do przeglądu sportowego. Wywiad pamiętam, tak, ale
to dziwne. Zastrzeliłeś mnie wtedy, bo powiedziałeś mi, jak się zapytałem, jaką lubisz muzykę, to powiedziałeś, że gotyckiego rocka, a ja nie wiedziałem, co to jest. Bo akurat wtedy mieliśmy taką, jak to mówi młodzież, fazę na tego typu muzykę, ale tak, rzeczywiście znamy się już tak dawno, że No za chwilę będzie 40 tak, lat. że można już zapomnieć od kiedy. Ale właśnie ta Lindsey Vonn, bo ja trochę na poparcie tej mojej teorii, że to jednak największą przeszkodą dla Huberta jest to kolano. Może być, tak. Może być i to go blokuje, to mam taki dowód na poparcie tej tezy. Popatrzmy sobie na papier, na statystyki. W trakcie rozgrywania United Cup, nie wiem czy pamiętasz, Hubert pobijał rekordy serwowania asów w jednym meczu. 24, 23, Ale mało z tym, 25. on pobijał rekordy niepopełniania podwójnego błędu serwisowego. też, O ile dobrze tak, to pamiętam, on też. pierwszy podwójny błąd serwisowy w turnieju popełnił w tiebreaku drugiego seta z Taylorem Fritzem, czyli zagrał cały mecz ze Zwieriewem bez podwójnego błędu i prawie 2 sety z Fritzem, czyli z gościem 3. na świecie i 11. chyba wtedy Fritz był, czy 9. W każdym razie w okolicach 10. miejsca. Dwaj top 10 i człowiek wychodzi i serwuje jak maszyna. Jak maszyna. I teraz widzisz, chodzi o to, że ten United Cup, to było widać po tym, jak on się porusza. On był traktowany przez niego tak pół żartem, pół serio. Pełen luz. Tam nie było spinki pod tytułem Puchar Davisa, gramy dla flagi. Tam była fajna atmosfera generalnie. Czuło się, że reszta ekipy gra nieźle. Iga trochę w kratkę, Zieliński forma życia, Kawa też dostroiła się do Janka. No wygrali wszystkie że mecze. wygrali wszystko. I w takich warunkach, bo zawodnik o tym doskonale wie, będąc tam w środku tej drużyny. I w takich warunkach Hubert grał, jak to się często mawia, na pełnym luzie. Nie miał żadnych oporów. Ja bym jeszcze dorzucił, tak jak patrzyłem na te mecze, że sprawiał wrażenie jeszcze mocniejszego, czyli mówiąc kolokwialnie przypakował przez te pół roku, czyli zrobił się jeszcze bardziej taki fit. I nie było w ogóle widać, żeby to kolano w jakikolwiek sposób mu przeszkadzało. I zobacz, co się wydarzyło. To fit, o którym mówisz a propos, bo niektórzy nasi widzowie nie wiedzą, jak Hubert uwielbia. Mając do dyspozycji cały świat praktycznie, wszystkie góry świata, wszystkie pustynie świata, nawet do Las Vegas z Andre Agassi. To on sobie na Kasprowy wbiega. To on sobie wybrał właśnie jako bazę, świetną bazę zresztą po modernizacji, hotel Zakopane obok skoczni, no fenomenalnie, baseny, hale, nowoczesne siłownie, odnowa biologiczna, naprawdę wszystko, co tylko... Czyli krótko mówiąc, COS Zakopane, tak? COS Zakopane, tak. Znam ten obieg, bo tam chyba z 80 razy na obozie w sumie, jak nie więcej, w trakcie całego swojego sportowego życia byłem i nie tylko. I tak jak powiedziałeś, dopakował, fajna muskulatura, taki mocno żylasty, bo wiadomo, że ta masa przy 196 cm Huberta, to jakby on nabrał takiej masy, jakby kolokwialnie mówiąc, przypakował, to by było mu bardzo ciężko, tym bardziej, że w kontekście kolana każdy kilogram jest na wagę złota. Im więcej dźwigasz, tym większe są przeciążenia, tym większy jest ból i tak dalej, i tak dalej. I ten Hubert taki właśnie napakowany optymizmem i właśnie tym zdrowiem po Zakopcu. I głodny gry poza tym. Głodny gry. On właśnie przez to, że tego napięcia nie było, tej sztywnej ręki, tego tak zwanego tenisowego hebla, tego nie było, grał tak błyskawiczny tenis i tak luźny, swobodny, że nawet były takie momenty, nie wiem czy zauważyłeś, były takie momenty, jak on grał ze Zwieriewem, jak się wywiązywała trochę bardziej zacięta walka, to on nawet był gotów odpuścić. Nie biegał, bo wiedział, że sprawę załatwi albo serwisem, albo jakimś potężnym forehandem. Myśmy piali z zachwytu, że nareszcie forehand, taki potężny serwis, a on grał na pełnym luzie, bez żadnych obciążeń. I bezcenna mina Zwieriewa, że jak to? O co No tu to chodzi? No, facet pół roku nie grał w tenisa i mnie tak leje? I zobacz, co się wydarzyło. I wydarzyła się historia z grą na poważnie, za moment. Przyszła Australian Open, przyszły kolejne turnieje. I tu już nie ma luzu, zniknęły asy, proporcje się zupełnie zaburzyły, jeżeli chodzi o podwójne, o asy, o winery, o aktywną grę. Coś w głowie siedzi, wrócił, jak to się mówi czasami, pod napis, czyli tam za tym kortem jest Indian Wells, te 4 metry, czy tam Montreal, czy jakieś inne. Czy Melbourne, tak. Czy Melbourne wrócił pod napis, tam skąd, gdzie czuł się przed kontuzją bardzo pewnie,
Ile myśmy pomstowali na to, zobacz, roboczo godzin, ile człowiek spędził mówiąc Hubert, rusz się do przodu. Tam jest prawie jak Krzysiu Wierzykowski, tam już chcieliśmy dmuchać mu pchamy, żeby on tylko tak poszedł do tego, w ten przód, a on ni cholery, nie chciał z tego okopu wyskoczyć. Ale wiesz co, jeszcze mi się przypomina jedna rzecz i to trzeba chyba o tym wspomnieć, że poza półfinałem Wimbledonu i ćwierćfinałem Melbourne 2 lata temu chyba, 24, o ile pamiętam. Bijesz do wielkich szlemów wyników. To słabo, naprawdę Tak. słabo. I przegrane mecze takie, które powinny być wygrane i takie porażki bezbarwne, takie przejścia koło gry. Także coś może być też oprócz tego, o czym mówimy, oprócz tego braku luzu, Tak. który był United Cup, a zniknął, kiedy trzeba było grać przy napisie. To jedna rzecz. Druga rzecz to kolano, a trzecia, która mi przychodzi do głowy, to jednak jakiś kompleks tego wielkiego szlema, bo nie oszukujmy się, że jak na 6. tenisistę świata i tego z top 10 przez 2 sezony bodaj, no to w wielkim szlemie niespecjalnie. Słabo. Wygrane Miami oczywiście, czyli Tak, ta tak. 5. czy 6. lewa wielkiego szlema, to mu zostanie w karierze. Drugi tysięcznik bodaj w Pekinie wygrany. Tak, w karierze. Więc dwa tysięczniki w karierze to jest coś, na pewno, to każdy by się z nim chętnie zamienił. Natomiast jakiś kompleks wielkiego szlema przez całą tą jego karierę niestety się ciągnie. I zobacz, i tutaj musimy zakończyć wątek Lindsey Vonn, bo Lindsey Vonn, charakter, to ona tak jakby, wiesz, to z Pragi pochodziła, taki przykład mi przychodzi do głowy, jakby, wiesz, jakby się zadawała z takimi łobuzami i była charakterną dziewczyną, na pewno taka jest, pod względem sportowym na pewno taka jest i nie dość, że jechała z numerem 13, bo taka była prawda, taka jest prawda i ktoś wyliczył, że to była 13 sekunda. I zobacz, i teraz dziewczyna, która wie, że nie jest w pełni sprawna, ma opaskę, ma ortezę założoną pod kombinezon, co widać, że ta jedna noga grubsza o 3 cm w obwodzie. Głowa trochę chce, bo chce medalu, chce pokazać całemu światu, że jednak ona pokaże. Albo przynajmniej pojechać na maksa. I zobacz, co się dzieje. Zdrowa Lindsey Vonn objeżdża bramkę pół metra, bo wie, że wydusi z tych nart, wydusi z tego stoku, gdzieś na dystansie te prędkości nadrobi, odrobi i ogra wszystkich. A ona wie, że nie, tu nie ma jazdy na okrągło. Ona musi iść na milimetry, na maksa. żyletki, bo inaczej nic nie zdziała. No i dlatego między innymi haczy, wpada jej ta ręka, bark cały pod chorągiewkę i jest po zawodach. I rzeczywiście tak samo, inaczej, podobny mechanizm może być w tym tenisie Huberta, no, że to kolano, tak jak mówisz, no, będzie się za nim ciągnęło do końca kariery. Oby nie, odpukajmy w niemalowane. Ten chyba nie jest malowany. To jest chyba jakiś lakierek fajny Tak. taki. Oby nie i miejmy nadzieję, że się Hubert odrodzi, a przynajmniej, że właśnie nie będzie musiał dokonywać takich wyborów, o jakich mówisz, że teraz się przecież cofnął do challengerów, po to, żeby odbudować Cokolwiek, się sportowo, tak. no, żeby coś wygrać. O tak. No. Zaraz o tych challengerach Państwu opowiemy i ja już tu dostałem informację, że ten stolik to nie są tanie rzeczy, tutaj nie ma żadnej lipy. A Państwa proszę o to, żebyście komentowali, zostawiali suby, lajki i tak dalej. To wszystko, co nam pomoże rozwinąć nasz program. Za to będziemy bardzo wdzięczni. No i właśnie rzeczone challengery. Dobra decyzja czy zła decyzja? To jak każdy medal ma 2 strony. Ja oczywiście dużo podpowiedzi. Ci wszyscy fachowcy z kanap zaraz się odezwali i tak, trzeba jechać w challengery grać, żeby się ograć, żeby się odbudować. Żeby to ego tenisowe trochę podskoczyło powyżej pępka. No ale Hubert akurat jedzie na challengera 175. 175 challenger, To nie są żarty. nie wszyscy wiedzą, to jest pula nagród, uwaga, $300,000. A $300,000 to jest pula, która niedawno, niejednokrotnie była pulą w 500-kach. 500-kach. Mówimy o 500 ATP. Oczywiście teraz to się zmieniło i te nagrody podskoczyły. I teraz
też nie wszyscy wiedzą, że taki Challenger 175 akurat w tym momencie jest to w pewnym sensie koło ratunkowe dla tych, Którzy którym nie przegrali poszło w Indian tak, Wells. tak, bo to się człowiek zdąża na Miami. Dokładnie tak, żeby nie siedzieć z założonymi rękami, nie trenować, bo ile można, to prawda, korty, hotel, basen od nowa, wanna z lodem, no to można dostać świra. To teraz dwie takie imprezy są. Do Kamila Majszeka dojdziemy, bo oni się rozjechali, nie pojechali obaj. Jeden udał się do Ameryki Południowej, czyli Hurkacz, drugi pojechał do Arizony, do Phoenix. To mowa o Kamilu Majszaku, ale teraz są w tych challengerach. Ja spojrzałem dzisiaj sobie w tabelkę, Na obsadę. na obsadę, pozwolisz, że włączę okular do gry. I teraz Hubert Hurkacz, który pojechał na tego challengera z rankingiem 71, jest rozstawiony, ale z 4. Czyli przed nim są goście z pierwszej 50. Dokładnie tak. I teraz, jeżeli popatrzymy na drogę, tam się może spotkać, tam się spotka z Włochem na pewno, albo Maestrelli, albo Bellucci. Bellucci to już nie jest taki, jak to my to nazywamy czasami no-name, czy obraźliwie trochę kelner. To jest facet, który gra świetnie w tenisa, na pewno świetnie biega. Jeżeli przejdzie kuchnię włoską, no to mamy Collignon, Francuz, który już nie jest no-name'em, bo się obecność swoją zaznaczył w wielkim szlemie. Bo to nie jest Challenger 50. Tak. I jeżeli przeskoczy Francuza, tak hipotetycznie ten Collignon tutaj jest wpisany przeze mnie, bo to jest najwyższy ranking i rozstawienie, mamy numer 1 turnieju Kecmanowicz. Więc to jest człowiek, z którym Hubert na poziomie ATP Touru czy Wielkich Szlemów, gdybyśmy się zagłębili, Nie byłby faworytem. Nie byłby faworytem dzisiaj, a już na pewno ze sobą grali. Więc teraz jest pytanie moje, na przykład jeżeli ty byś był w sztabie Masu, a ja bym był przyjacielem tego sztabu i bym zadał pytanie, słuchaj, ty optujesz za wersją, jedziemy na Challenger, musimy się nagrać, ograć trochę się odbić, a ja zadaję pytanie, słuchaj, Nikolas, znaczy normalnie do ciebie bym powiedział Tomku, ale zrobiłem ciebie Masu, więc bądź Masu. Mówię, Nikolas, a co będzie, jak on pojedzie na ten Challenger i przegra w pierwszej rundzie? I świadomość bycia na turnieju rangi pod tytułem koło zapasowe, ogranie treningowy bardziej występ niż Wielki Szlem czy Tysiączki i tam przegra w pierwszej rundzie. Co będzie znowu z głową? To co, pójdziemy jeszcze niżej? No jest w tym, ale masz rację. No jestem ciekaw. Jest w tym trochę hazardu. Trochę jak Masu mi odpowiedz. Wiesz co, to musiałbym mieć jedną twardą daną. Czy trening jeszcze cokolwiek może Hubertowi dać? To fakt. I to myślę, że ale ja Masu jest w stanie ocenić. Ja podejrzewam, że na treningu jest dokładnie to samo, co w United Cup. Luz. Jest luz, bo wiadomo, kontuzje, czy takie kontuzje, które cię wykluczają z gry i musisz przejść operację, czy kontuzje, które wykluczają cię na 2-3 dni, trochę bólu, jakaś tam, wiesz... jakieś przeciągnięcie. Małe fizjo i wracasz do gry. One nigdy w życiu nie powstają na treningach. Rzadko. To musi być bardzo nieszczęśliwy, nie wiem, skręcił nogę, źle stanął, na piłce, na linii, na dziurę wpadł, nie wiem. Natomiast całe zło tenisa bierze się z meczów na poważnie, z widownią, o stawkę, o punkty, o pieniądze, wielkie trybuny. No z grą na full po prostu. O to chodzi, wielka presja i oczywiście są zawodnicy, którzy z tą presją sobie radzą szybciej, czyli z takiego sztywnego zawodnika, spiętego, mówimy czasami zardzewiałego, szybko się potrafią rozbiegać, ale potem dystanse, na których oni grają, te wielogodzinne walki powodują, że organizm zmęczony łatwiej złapie kontuzję, prawda? Bo nie dobiega, gdzieś sięga, coś gdzieś tam, wiesz, nie tak jak trzeba. Na treningu nigdy to się nie dzieje. I teraz właśnie jest pytanie. Tak jak powiedziałeś, dobre pytanie. Na treningu ja tak na 95% jestem przekonany, że na treningu jest właśnie ten sam luz, co na United Cup. I tu jest zadanie Masu i samego Hurkacza. No to strasznie bym chciał odpowiedzieć na twoje pytanie i wejść w tę rolę, ale nie dam rady. Myślę, że
Jest to hazard rzeczywiście, bo to się może zdarzyć. Tego nie można wykluczyć, że to pasmo porażek nie zostanie przerwane, ale z drugiej strony czekać bezczynnie, w cudzysłowie, czyli tylko tak jak mówisz, trening, hotel, lód, kolacja, to też mogłoby bardzo Huberta stresować. Ja myślę, że oni się już na tyle poznali z Chilijczykiem, że podjęli tą decyzję wspólnie. Czy co będzie lepsze na tym etapie? No. Informacja z ostatniej chwili. Ciekawa sprawa. Hubert zagra w rzeczonym challengerze również debla z Mateuszem Terczyńskim w parze, a więc ze swoim wieloletnim sparring partnerem. Prawdopodobnie, Który cały czas jest w jego sztabie. który zdaje jest się, cały tak. czas w jego sztabie, utrzymuje bardzo wysoką tenisową formę. Nawet przed Australią prowadziłem mówiąc w cudzysłowie, z Terczem, bo dla znajomych Terczu krótką korespondencję wymieniałem i mówił właśnie, że jest fajnie, że jest ok. No, byliśmy przed Australian Open, czyli po United Cup to wiadomo, nastroje inne być nie tak. mogły, po prostu tylko mocno optymistyczne. Zagrają razem debla. No czyli by z tego wynikało, że Hubert potrzebuje grania. Jest głodny grania, Tak. jest głodny grania, więc tutaj Myślę, myślę, to nie że... chodzi o to, żeby Mateusz zarobił Nie, kilkaset dolarów. Na pewno nie. Tym bardziej, że akurat występ w takim challengerze deblowy przy okazji tego, co się dzieje na świecie, czyli to wielki Indian Wells, Miami, rozproszeni gracze, dosyć łatwo jest się dostać, bo jesteś tam na miejscu, widzisz, że jest wolny los, są baje, na bieżąco śledzisz listę zgłoszeń, wpisujesz się z rana, a o 13 jesteś rozlosowany do Ale jeśli tabelki. dobrze rozumiem, to Mateusz Terczyński ma ranking 0. Prawdopodobnie tak. Ja nie sobie nie przypominam, żeby on grywał. Prawdopodobnie tak, natomiast dziką kartę dostali, widzisz, jak szybko, czyli to bez tego by się raczej nie dostali, ale teraz jest też pytanie, bo ja zawsze drążę takie tematy, oni dostali dziką kartę, ale dlatego, że bardzo chcieli, a nie było miejsc, czy jednak było miejsc, ale status dzikiej karty musiał obowiązywać, bo to też są przepisy odpowiednie. No i poza tym wiesz, jeżeli się czwarty rozstawiony singlista zgłasza do debla, no to można w niego w kierunku zrobić ukłon. No i można trochę zainwestować, bo to jednak zawsze uatrakcyjni turniej. Dobrze, to mamy teraz, poczekajmy na rozwój wydarzeń tam w tym challengerze z udziałem Huberta Ale Hurkacza. zgadzam się z tobą, jeżeli przegra w pierwszej rundzie, no to będzie katastrofa. No, będzie katastrofa, tym bardziej, że reszta stawki to nie w ciemię bici ludzie, to nie są wiesz... No nie, ale zakładam, że powiedzmy w pierwszej rundzie będzie miał kogoś pewnie spoza setki, no bo tam pewnie 8 rozstawiony jest jeszcze w setce. Tak. Czyli ci, którzy będą grali po drugiej stronie ten siatki w pierwszej rundzie, to raczej są ludzie z drugiej setki. Collignon, ten Francuz, gdyby doszło w drugiej rundzie, bo Hubert jest rozstawiony, zdaje się, z czwórką. I ma wolny los. No tak, bo pierwszych 4 ma wolny los, 28. Pewnie ma 28. Także z tym Francuzem może się ewentualnie spotkać, ale rzeczywiście pytanie, postawić trzeba, odpowiedź poznamy za czas jakiś, bo... Widzisz, to może stąd też ten debel, że skoro Hubert się siedzi i czeka, jest czwarty rozstawiony i ma wolny los w pierwszej rundzie, no to nie ma co siedzieć. Tak. Słusznie, dobra uwaga, bo rzeczywiście, to czy siedzieć w Miami, czy tam, to chyba lepsze warunki byłyby jednak mimo wszystko w Miami. Dobrze, Huberta z jego kłopotami zostawiamy, będziemy śledzić i patrzeć, jak to się rozwija. Przechodzimy do drugiego naszego rodzynka, do Kamila Majchrzaka. Pesci Pericard, nie wiem, czy widziałeś ten mecz. Widziałeś ten mecz? Naprawdę pod wrażeniem. Ja już nie mówię o tym, że głowę wyższy od niego jest Francuz. Różne źródła mówią... Ale dwójkę musi mieć. 2-1 albo 2-3. Takie są dane. Ja bym był za 2-1. A Kamil, z tego co pamiętam, chyba 1,81 m, 2 coś takiego, może 4 maksimum, no to różnica głowy. Ale akurat na korzyść Majchrzaka troszkę wiało i to wiało z boku. Było dosyć ciepło. Kort w Indian Wells z taką farbą pociągnięty, ta ostatnia warstwa taka trochę na kształt papieru ściernego. Wiesz, on demoluje piłki, bo to widać, jak te piłki, czasami jest zbliżenie na piłki, jak zawodnik szuka tej dobrej piłki do serwisu, to widać, że one są zmechacone bardzo szybko. Ale opinie są podzielone. Jedni mówią, że jest szybko, jedni mówią, że jest wolno.
dziwna sprawa. Na podstawie, wtrącę tylko tak nieelegancko, na podstawie meczu Świątek-Sekary można wywnioskować, że jest bardzo szybko. Bo chyba, że one grały tak pioruńsko szybko, że No akurat ciężko one było. obie Tak. umieją. Wrócimy do Znaczy, nich oczywiście za czas jakiś. No i ten Pesci Pericard. Dla mnie to on jest takim człowiekiem, który czeka na swój moment cały czas, potrzebuje kogoś, trenera, opiekuna, mentora, który w końcu powie mu, co on ma robić na korcie. Bo on na chwilę On jeszcze obecną... młodziutki, 22 chyba dopiero, tak? No tak, ale 22 to już wiesz, to już Ale jest... w męskim tenisie to jeszcze może być. prawie junior. Ale już przy tych warunkach powinien wiedzieć, w którym kościele dzwoni. A jemu tam dzwoni, wiesz, po całym wschodnim wybrzeżu, tylko nie wie, który to jest kościół, bo tak, trochę zgłębi. Bombardowanie serwisowe, no to już w ogóle to nie ma co. Potężny forehand, potężny backhand, tak trochę jak na takiego dryblasa dla mnie trochę za blisko tułowia gra, więc te nogi mu się czasami plączą. No nie, no, ale to Kamil go ograł doświadczeniem. To nie ma się co tutaj... I świetnie grał, taką wyprowadzał kontrę bezpieczną dla siebie, bardzo głęboką. Trzymał go tak jak Jerzy Kulej na dystans, tym lewym prostym, nie dał się zbliżyć. Oczywiście bardzo dużo wysiłku włożył w pierwszy set, bodaj 6-3 było, ale świetnie biegał, kontrował. No, wyeliminował wszystkie te strzały Francuza, takie, które zawsze trzeba założyć, że przyjmiemy tych 30 strzałów na seta, takiego, że taki strzał, że się nie obronimy. Zapłacił wysoką cenę w drugim secie, bo tam zdaje się było 1-6, ale też trzeba powiedzieć, że obóz Pericarda no w końcu tak huknął trochę głośniej, uderzyli pierścią w stół i powiedzieli: stary, co ty? Nie wiesz, jak ty masz grać w tenisa, zacznij serwować, zacznij być bardziej aktywny, nie biegaj gdzieś tam pod płotem, bo ty nie masz 1,80 m, tylko masz 2 metry. Przecież stary, to nie bądź drugi Zwieriew, który się okopuje 5 metrów za kortem. I rzeczywiście jak ziabnięty ostrogą ten Pesci Pericard poszedł jak wściekły i rzeczywiście set genialny. Gdyby on taki poziom był w stanie utrzymać, to prawdopodobnie 2 gemy w trzecim byłyby też I byłby całym łupem tenisistą top 10, gdyby dokładnie był w stanie. tak, dokładnie tak. Ale też Kamilowi w pewnym momencie pary zabrakło, bo nie wiem, czy pamiętasz, było 4-3 dla Francuza po przełamaniu. Z tym, że nie cieszył się za długo tym przełamaniem, bo zaraz mu Majszak to zabrał. Dociągnęli do po 5 i Kamil okazał się lepszy. Dobrze biegał Kamil w tym meczu, naprawdę świetnie. Nastawił się od razu na taką grę właśnie nie zdziwienia, że Pericard trafia, bomba, as. Nie, to jest właśnie przyjmował z pokorą, co trzeba, a to, co miał wygrać, to, co miał skontrować, zrobił w 100 nie, bo 100 nie ma nigdy, ale te 80% wykonał. Bardzo zadowolony był z siebie po meczu. Ciekawe, bo też nowa postać pojawiła się w obozie Kamila, choć są głosy, że to tylko taka doraźna pomoc na te 2-3 tygodnie pobytu w Stanach. Filip Gresk, nie wiem, czy pamiętasz, taki. Kojarzę. Siedział z boku. Chyba jeszcze wyższy od Pericarda, bo ja Filipa poznałem, jak był jeszcze nie miał 2 metrów. Potem on wyjechał do Stanów, studiował tenis college'owy, próba futuresów, challengerów w Stanach. Poznałem go, bo akurat z zawodniczkami tam byłem i on się na Florydzie odnalazł w Akademii Bollettieriego. Się poznaliśmy, nie tyle poznaliśmy, co spotkaliśmy i porozmawialiśmy. Dobrze mu tam było, ułożony fajny tenis. Trochę szkoda, bo naprawdę taki zmarnowany talent może nie, ale to, co mógłby wycisnąć, sprawny, warunki fizyczne powinien wycisnąć dużo. Czegoś zabrakło. Ale czegoś zabrakło, tak, jak w każdym przypadku. Natomiast pomagał Kamilowi. Była żona Kamila, bo ona już zdaje się jeździ teraz z nim praktycznie cały czas, bo to też podwójna rola. Rola żony i fizjoterapeutki, a Kamil, jak wiemy, też facet po przejściach, bo też gdyby nie dobra opieka i solidna opieka profesorów z Łodzi, to zdaje się w tenisa mógłby już nie grać, bo miał przypadłość z biodrami taką, która w ogóle nie dotyczyła sportowców. On miał zmęczeniowe pęknięcie kości biodrowej, a to jest największa kość w człowieku. To jest największa kość w człowieku i jest to choroba ludzi pracujących na siedząco w biurach po 8-10 godzin.
To nie są- I zadawali sobie wszyscy pytanie, Skąd to się wzięło w ogóle? skąd to Tak. się wzięło u Majszaka? Przecież on 8 godzin może pracować, ale No na wiesz co, pewno no, nie w biurze. jedyne jakieś w miarę logiczne odpowiedź na to pytanie jest taka, że z niewłaściwego treningu po prostu chyba. Albo z jakiejś wady genetycznej, Albo z wady genetycznej, jakiejś tak, słabości materiału, wiesz, bo Tak. tam ta kość rzeczywiście jest duża, ale coś... Nie ma prawa pęknąć. Nie ma prawa, a pękła. I przechodzimy do kolejnej rundy. Jak widziałem mecz z Dżokowiczem, to tak właśnie przypomniał mi się jeden wywiad, który Kamil udzielał, z kim chciałby się z tych wielkich zmierzyć i wymieniał wszystkich, ale chyba na pierwszym miejscu właśnie postawił Dżokowicza. Wiesz co, no to ja myślę, że to jest całkowicie naturalne no Kamil jest od niego nie tak dużo, znaczy jest młodszy oczywiście, bo wszyscy są No tak, młodsi tak. od Serba, ale to jest ile? 8 lat chyba różnicy. No 38 do 30, tak, czyli to jest 8 lat różnicy, czyli to jest z całą pewnością już Nowak mógł być jego wzorcem, kiedy jeszcze był kadetem, tak? No tak, tak. Bez problemu. Nie wiem, czy się Kamil wzorował bardziej na Federerze, bardziej na Nadalu, czy właśnie na Serbie. Ja myślę, że w naturalny sposób, na Serbię, na Serbie, tak, bo on tak bo też gra. zbliżony Tak, sposób zbliżony grania, sposób faktycznie, grania tak. i no taka ta wybitna, genialna, bardzo aktywna defensywa, bo tak trzeba najbardziej lapidarnie określić to, co gra Dżokowicz. No i możliwość spotkania się z własnym idolem, czyli po pierwsze, ja myślę, że ze strony Kamila ogromna duma, że on się pozbierał po tej dyskwalifikacji, że on wrócił do tej setki, że on cały czas poprawia swój najlepszy ranking w życiu, że jest już 5. tenisistą w historii, jeśli chodzi o polski tenis. Ja nie mówię oczywiście nie liczę tutaj Skoneckiego czy przed wojną Tłoczyńskiego, No tak, ale werze tej rankingu komputerowego, no to mamy raptem 6 ludzi w pierwszej setce i Kamil z tego 6. miejsca przeskoczył niedawno Michała Przysiężnego, jest 5. w historii, puka powoli do pierwszej 50. Więc na pewno duma ogromna z tego, co osiągnął i też taka nagroda jakby. No tak, I nagroda i jeszcze wcale nie jest powiedziane, że mam przegrać z tym Serbem. Pewnie. W pewnym sensie taka nobilitacja, bo Tak. 2-3 lata temu w ogóle myśl o 2-3 lata temu to ten Challenger w Ruandzie. Tak, myśl o graniu z Dżokowiczem to wydawała się jakąś utopią. Natomiast sama gra, no to w pewnym sensie, ja pamiętam te mecze Hurkacza z Dżokowiczem, gdzie on przegrywał to o włos z Nowakiem, bo to jest takie podejście w porównaniu starcie z Dżokowiczem Hurkacza i Majchrzaka, to jednak z całym szacunkiem dla Majchrzaka, to jednak więcej atutów, większą broń, jaką dysponuje, ma Hurkacz niż Majchrzak. Ale żeby oczywiście, ograć Dżokowicza, gdyby mnie ktoś... grając na zasadzie nie mam nic do stracenia. Lechu, ale to jest oczywistość. No, gdyby mnie ktoś spytał przed tym meczem, ja zresztą staram się jak mogę unikać takich odpowiedzi na pytania, kto wygra i jaki będzie wynik, ale ludzie pytają i gdyby ktoś mnie spytał przed meczem Dżokowicz-Majchrzak, jaki będzie wynik, to powiedziałbym, że no sorry Winetu, sercem jestem oczywiście za Polakiem i za Kamilem, no bo nie może być inaczej, ale tak naprawdę to będzie 6-2, 6-3. Natomiast jak wychodzi na Dżokowicza Hurkacz, jak wychodzi na Dżokowicza, no ktokolwiek, kto tak serwuje, no to wiadomo, że będzie przynajmniej jeden tiebreak w takim meczu, no, a może i 2, a może 3, tak jak było wtedy tam nie było 3 tiebreaków, ale było chyba 7-6, 5-7, 7-6, jakoś tak. Bardzo blisko. I właśnie... Także na pewno masz rację, że gracz o takich parametrach jak Majchrzak, czyli tak naprawdę grający w tenisa tak samo jak Dżokowicz, albo bardzo podobnie, no a jednak dużo gorzej, no to wiadomo, że szanse ma niewielkie i to, że on wyszedł na ten mecz bez żadnych kompleksów i że wygrał seta, no to naprawdę bardzo dużo. Oczywiście inni powiedzą, no co tam wygrał seta, no w tenisie liczy się, czy w siatkówce to kto wygra ostatnią piłkę i ten wygrał oczywiście Serb, ale no jednak przyjemniej się przegrywa 1-2 niż 0-2 na poziomie 2-6-3-6. No. Jedną rzecz zapamiętałem z tego meczu, bo wymiany, naprawdę dużo ciekawych rzeczy się działo. Przypomnij sobie piłkę setową dla Kamila. Jak to się rozegrało? Kamil przy siatce, jest odegranie skrótu, Dżokowicz gra krótko do forehandu, Kamil odbiega, gra wzdłuż siatki, piłka zawadziła delikatnie taśmę i ląduje zaraz za siatką. Nowak nie jest w stanie dobiec, bo jest dość daleko. Jedna z kamer zagląda tak zza pleców Serba, widać jego twarz
Oni schodzą już do swoich ławek i Serb się uśmiecha. To jest taki uśmiech na zasadzie... Serbski. Taki serbski uśmiech, ale wiesz, nie było w tym złośliwości, nie było w tym... Ja odczytałem to w ten sposób. No, podskakuje mi ten taki pretendent. Taki, Umie grać. Tak, umie grać, podskakuje, ale to był taki szczery uśmiech. Przeczuwałem, że następne 2 sety będą dosyć łatwo i wysoko wygrane przez Serba, bo tylko ktoś, kto jest pewien swoich umiejętności, swojej kondycji, przygotowania do turnieju, może zareagować właśnie tak na zaistniałą sytuację. Przegrywasz seta z człowiekiem, z którym teoretycznie nie powinieneś przegrać. Bo Nawet nie powinieneś za wielu gemów o to przegrać, chodzi. tak? I okej, te okoliczności, ta taśma pomogło mu. Nowak się uśmiechnął, podkręcił tempo, no i wiadomo jak się skończyło, choć to wynik jest o wiele wyższy, jest trochę za surowy, moim zdaniem, co do przebiegu gry. Drugiego i trzeciego seta. Drugiego i trzeciego seta, tak, bo tam zdaje się 6-2, No to 6-1 trochę się skończyło. tak jak za chwilę pewnie do tego dojdziemy, to trochę tak jak po tym dzisiejszym meczu Igi Świątek z Marią Sakari 6-3, 6-2. Dobrze powiedziane dzisiejszym, bo się skończył za 15-3 Tak. w nocy. 6-3, 6-2, tak naprawdę no, Greczynka zasłużyła na pewno na co najmniej 4-6, 4-6, a może nawet jakiegoś tiebreaka. No ale tak to w tenisie bywa, no to jest taki sposób liczenia punktów. Nawiasem mówiąc, to też jest chyba warte kiedyś rozmowy, czy ten sposób liczenia powinien zostać w tenisie utrzymany. Ale taki jest sposób liczenia i tego na razie nie zmienimy, że można przecież wygrać mecz przegrawszy więcej punktów. Oczywiście, tak. Więcej punktów, więcej gemów. Więcej gemów, Więcej tak. gemów. To tylko setów nie można Nie, przegrać setów nie. Jak przegrasz więcej setów, to nie meczu ma, nie wygrasz. to nie ma szans. To jeszcze zakończmy temat panów i Majszaka, bo Majszak też przezornie, no nie oszukujmy się, no, jak liczył na wejście w drugi tydzień w Indian Wells, to raczej To byłby życiowy sukces. to byłby życiowy sukces, więc wybrał podobną drogę do Huberta Hurkacza i zgłoszony jest do turnieju challengerowego. Zostaje w Ameryce, trochę popodróżuje, ale niedużo. Phoenix, Arizona, dokładnie ten sam challenger, 175 tysięcy, 175 oznaczenie, Punktów. pula 300 tysięcy No i dolarów. też od razu większość z Państwa na pewno geografię Stanów Zjednoczonych z grubsza rozbiera, ale też od razu powiedzmy, że to oczywiście południe Stanów Zjednoczonych, bo to Teksas, to tak samo jak Indian Wells i Miami, to oczywiście turniej na otwartych kortach. Chociaż zima jeszcze. Chociaż zima, ale warunki do trenowania, do tego, żeby tę lukę, która powstała... Swoją drogą to też warto zawsze przypominać, że tenis ma jedną piękną, przepiękną cechę, mianowicie tenis podąża za słońcem. I popatrzcie Państwo, że jak jest styczeń, to nie gramy w halach w Europie, tylko gramy w w Australii. Jak jest wczesna przełom zimy i wiosny, to już szukamy ciepłych, otwartych kortów właśnie gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych. Nie, jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej jest zaglądamy cykl na Bliski Wschód. i tak? zaglądamy na Bliski Wschód i jeszcze też jest za chwilę, bo chyba w tym samym czasie, cykl południowoamerykański. Jest południowoamerykański. Też na kortach otwartych, no bo Tak, tam jest tak. tej jesień. Także. Ale jeszcze nie ziemia, tylko twarde też Tak. bardzo często. Chociaż Ale ziemia też. Jakąś ziemię byśmy na siłę Także bardzo dużo znaleźli. jest, Tak. to jest bardzo fajna cecha tenisa, że no przez te 10 miesięcy sezonu, oczywiście tenisistki i tenisiści narzekają, że sezon za długi, ale zdecydowaną większość w pięknych okolicznościach przyrody. Ale to mnie zaskoczyłeś z tym słońcem, bo to wiesz, tak nigdy nie patrzyłem na to. No bo Tak- zobacz jak mało jest turniejów halowych. Fakt. Tam coś w Europie, tutaj teraz w lutym jakiś tam Rotterdam właśnie był i to się skurczyło, bo pamiętam, że kiedyś było dużo więcej. I też Jesień europejska była, też już jej dokładnie. nie ma, bo jest jesień na Dalekim Wschodzie. I też mamy tak trochę łatwiej dla organizatorów właśnie te przeskoki. Nawet jeżeli to jest przeskok między kontynentami, to zobacz, idziemy w stronę jednak ograniczenia rodzajów nawierzchni. Tak. Coraz więcej cementów, tych twardych Nie, no i w ogóle nawierzchni, coraz mniej klasyki, czyli Tak. ziemi, klasyka o tak- trawy już nie wspomnę. Klasyka, no trawa to 5 tygodni No zostało. Tak. Trawa to tam 2 tygodnie przed Wimbledonem i jeden turniej po Wimbledonie w Newport. No, Dokładnie tak. A zdecydowana większość turniejów z kolei na kortach ziemnych, no to Europa. No, Tak. Europa od maja do lipca. Czyli odeszliśmy na bok od Phoenix. Odeszliśmy, Kamil to w Arizonie. wracamy do Phoenix i w tym Phoenix jest lepsza obsada.
niż tam niż u Hurkacza. a Hubert gra gdzieś w Gujanie? Gdzie on gra? W Ameryce Południowej mówiłeś. On gra w Ameryce Południowej, gdzieś tu miałem nazwę, ale mi uciekła, Aha. ale już nie wracamy. No ale też oczywiście korty twarde. O, te korty twarde, tak. Natomiast tutaj, bo mam szybciutko wypisanych przeciwników z alternate, czyli z takiej listy połączenia oczekujący, zasługujący i tak dalej, Baziaszwili się przypałętał na pierwszą rundę dla Majkrzaka. Taki można powiedzieć stary, dobry znajomy. Przypomniał się. Tak, przypomniał się, stary, dobry znajomy. Ewentualnie Nikolos Bazilashvili, Nikolas, tak. Gruzja. Po przejściu Gruzina no już się zaczyna takie fajne granie, bo zwycięzca z pary Arthur Cazaux, Francuz, i Jacob Firley, czyli tu No już... to już sroce z pod ogonami to wypadli. już tak. możemy powiedzieć, wracamy do Wielkiego Szlema, do tabelki na 128. Tak, albo do 96 w Indian Dokładnie Wells tak. w Miami. Tak. Gdyby udało się, czego mu życzymy z całego serca, Majszakowi przeskoczyć Cazaux albo Firleya, no to trafia na numer 1 turnieju. No widzisz, czyli Mój francuski ulubieniec Corentin Moutet. Dokładnie. Czyli to, co opowiadasz, bardzo dobrze pokazuje nam, że sformułowanie cofnęli się do challengerów jest niezwykle mylące. Tak, Bo oni się wcale nie dokładnie cofnęli. tak. Oni będą grali z tymi samymi ludźmi, z którymi by grali prawdopodobnie w Indian Wells i w Miami. A wiesz, mam taką krótką historyjkę, troszkę tak pomieszaną z anegdotą. Musielibyśmy się cofnąć w lata 90., początek lat 90. Bardzo się cieszę i Cieszysz bardzo mi się? miło, że nie, ale wiesz dlaczego? Że nie powiedziałeś cofnąć się do tyłu. A nie, no to słuchaj, ja za dobrą szkołę między innymi od ciebie dostałem, jak startowałem w telewizorze w 2000 roku, bo to były moje pierwsze wizyty w Eurosporcie, to zaczynałem swoją karierę i powiem ci, że do dzisiaj jestem bardzo wdzięczny całej tej ekipie, z nieżyjącym Adamem Chojnowskim świętej pamięci, właśnie z Witkiem Domańskim, z tobą i z Karolem Stopą, bo jako ten młody taki gówniarz wtedy jeszcze nieopierzony, zestresowany i stremowany, dostałem świetną od was szkołę i takie... Ale wiesz co, ale robiłeś za eksperta. To było, i to było bardzo dobre, bo przez kilka pierwszych lat zawsze komentowałeś w tandemie. Tak. Dopiero indywidualnie zacząłeś, kiedy już się po prostu tego nauczyłeś. I tak powinno być. To fakt. Pamiętam, że przed pierwszą solową transmisją nie mogłem spać. No. Dzisiaj niestety ubolewam, bo bardzo często jesteśmy obaj świadkami przypadków takich, gdzie przychodzi ktoś, wiesz, 2-3 dni z racji tego, że jest tego po kokardę, siada sam. No, I to nie tylko w tenisie. Nie tylko w tenisie, opowiada bardzo często niestety bzdury, bo tak to wygląda. Natomiast ta moja historyjka, to początek lat 90. Tomka Iwańskiego moglibyśmy się spytać o poprawność czasową, bo on w pewnym sensie częścią tej jest historii, choć nieistotną, ale Goran Pripicz, pamiętasz? Oczywiście. Opaska, taki stelaż od kostki prawie po biodro, wiele operacji, problemów z kolanami. Jak on z tym grał, to do dzisiaj nie wiem. I tenże Pripicz wraca po kontuzji, przyjeżdża do nas na turniej satelitarny z pulą nagród. 10 tysięcy Nie, dolarów. 25 tysięcy. To już Nomen omen do puli, do miasta Pula. Słuchaj, zgłasza się, bo jest nieograny kompletnie, dostaje dziką kartę, chce zagrać przed Roland Garros, kilka spotkań, tak przynajmniej Tak mi myśli. się wydaje. Tak przynajmniej myśli. Pamiętajcie Państwo, że przeskakujemy z Wielkiego Szlema, z gościa, który jest chyba bodaj 10. na świecie, na sam dół tego tenisowego piekła, ten ostatni szczebel. Gdzie są goście drabiny, z 1000 miejsca? Gdzie są goście między, taka Jugosławia zawsze dobrze obsadzona, 500 w eliminacjach grających, 8 miejsc tylko, to można sobie łatwo dośpiewać, jaka to była przeprawa. I ile kortów tam Nie, no mieli. ale akurat w puli kortów było grubo powyżej 20. Pogoda była słaba, bo to była taka aura, gdzie rano budząc się widzieliśmy śnieg albo szron. To było bardzo maj zimno. musiał być jakiś. No Tak, bo bo- przed Roland Garros mówisz, tak. No Koniec tak. kwietnia, maj. I tenże Pripicz przyjeżdża opromieniony sławą gościa z top 10, losuje jakiegoś Szweda, przegrywa w pierwszej rundzie, 3 godziny 15 minut tam grają, walcują, Szwed gra pół loba, biega do wszystkiego. Pripicz nawet, wiesz, nie ograł się za bardzo, no bo... I jeszcze mu kolano wysiadło. Jeszcze go trochę noga pobolowała, narzekał, ale uważaj, co się dzieje. Jedzie na Roland Garros i jest w ćwierćfinale.
No to możemy wysnuć z tego taki morał, że oby tak się stało inaczej. Że jeśli nawet, to dalej znowu odpukujemy. A solidna sztuka, trzeba uważać. Hubert i Kamil przegrają w pierwszych rundach tego cofnięcia się do Challengerów, no to dzięki temu dojdą do ćwierćfinału w Miami. No, oby tak było. Oby tak było. Oby właśnie to, że zagrają tych, no tak co najmniej 3 mecze. Tego im życzymy. Najlepiej jakby wygrali, ale chociaż jak wygrają, to też będzie męka i mogą być trochę zmęczeni przed Miami. No i tak źle i tak niedobrze, więc z dwojga złego lepiej niech grają. No i zapamiętajmy, myślę, bo to jest chyba najciekawsza myśl z tej naszej rozmowy w ostatnich kilkunastu minutach, zapamiętajmy to, że jednak jest to decyzja hazardowa. Tak, jest to trochę decyzja hazardowa, która może... Bardziej w przypadku Huberta oczywiście niż Tak, Kamila, niż bo Kamil mecza. to raczej Tak. tam jedzie po prostu dla podtrzymania rytmu gry. On nie musi sobie niczego udowadniać, wręcz przeciwnie. Tak. Ma pełne prawo być zadowolony po Indian Wells, bo wygrał z tym Petri Pericardem Tak. i urwał seta Djokoviciowi. Natomiast Hubert jest w zupełnie innej sytuacji i jeżeli jemu się tam jeszcze raz noga powinie, to będzie naprawdę źle. To będzie źle, faktycznie. Bo to jest rzeczywiście, no, dwutorowo trzeba na to patrzeć. Może być strzał świetny i wróci, a może być odwrotnie zupełnie niż większy dołek. zakładają. Tak. Dobrze, naszych panów odpuśćmy sobie i przejdźmy do tematu Igi Świątek. Wiadomo było po układzie tabeli turniejowej, że ani Iga Świątek nie przegra przed meczem z Sakarim, ani Sakari, chociaż miała momenty już w swojej karierze, niedawno zresztą, gdzie forma jej była pod kreską, to mało powiedziane, i mogła przegrać z każdą zawodniczką, ale z każdą nie mogła wygrać, bo czasami jest tak, że jak jest stawka bardzo wyrównana, z każdym możesz wygrać, z każdym przegrać. A tu w przypadku Sakari tylko w jedną stronę to działało, natomiast po tym jak się odbudowała, wygrała kilka spotkań, ograła właśnie między innymi Igę, błysnęła i cały tenisowy świat, polski na pewno czekał na ten mecz. No, wszyscy mówili wielki rewanż. Bardzo szybko do tego rewanżu doszło i tylko się zastanawiano, jak ta przerwa, jak ten powrót do Polski, trenowanie, szlifowanie różnych elementów, czy to wyjdzie na dobre Idze, czy może będzie właśnie to odwrotny skutek, że to małe ogranie na punkty, bo w sumie jak na siebie to gra jednak dosyć mało od początku sezonu. No i tak, wiesz, drapiąc się w głowę, ja też patrzyłem na ten mecz, ale powiem Ci, pierwsze 30 minut do po 2, to ja takiej wojny w damskim tenisie nie widziałem bardzo dawno, bardzo dawno. Owszem, te wojny są, bo mamy dziewczyny, które potrafią grać potężnie z prawej, z lewej, no, z siłą jakąś, wiesz, huraganu, ale to, co one pokazały przez te pierwsze 4 gemy, czy 5, to powiem Ci, no siedziałem mimo późnej pory i miałem oczy otwarte bardzo szeroko. No ale jak się na nie popatrzy, na mowę ciała zarówno Igi, jak i Marii, to są wojowniczki. No tak. To widać. One wiedzą, po co wychodzą na kort. One lubią wygrywać, one mają instynkt killera obie. One mają historię swoich spotkań, bo przypomnę, że to nie tylko ta porażka teraz w Doha, przedtem zwycięstwa Igi dość pewne, kilka z rzędu, ale przedtem zwycięstwa Marii w 2 bardzo ważnych meczach. Czyli Tym najbardziej ta ćwierćfinał, bolesna. najbardziej bolesna. Ja nie wiem, czy nie bardziej bolesna ta w Guadalajarze, bo to jest jeden z takich obrazków z kariery Igi Świątek, który ja będę pamiętał, jak ona tę karierę już dawno skończy. Ja dożyję oczywiście do tego momentu. Nie przesadzajmy. No nie, ja jestem starszy od jej taty, więc może być słabo. Zobaczymy, jak to będzie. Ale generalnie jeden z takich obrazków, jaki będę miał zawsze do końca kariery Igi Świątek, to jest to, jak się rozpłakała przed meczbolem. Jak ona w Guadalajarze przed meczbolem z Sakari, kiedy przyjechała po raz pierwszy debiutując w turnieju mistrzyń, miała ogromne oczekiwania. Ona wtedy miała z tym wielki problem. Co wybuchło właśnie w sezonie 21, że ona ma problem z za wysoko wieszaną sobie poprzeczką i jak ona tej poprzeczki nie przeskakuje, to wpada w rozpacz. I ona wtedy wpadła w rozpacz na korcie w czasie meczu. Tak. Ja taką scenę widziałem później tylko raz, ale to nie było w czasie meczu, tylko to było w przerwie przed
ostatnim, jak się potem okazało, gemem w spotkaniu Nowaka Dżokowicza z Daniilem Miedwiediewem, kiedy Serb zdał sobie sprawę, że nie zdobędzie wielkiego szlema kariery. Tak. Bo dał się przełamać. Finał w Nowym Jorku Tak. 3-4. Tak jest. Tak. Dał się Bez przełamać seta. w trzecim secie i się rozpłakał. Biedny Dżokowicz, no facet, no przecież Ale wiesz co? wielki wojownik. a ja- Rozpłakał się przed grą. I tak samo Iga się Tak. rozpłakała na korcie. Czyli te mecze Sakari i Świątek mają swoją historię daleko bardziej upakowaną niż to, że w tej chwili jest 5-4 dla Igi w bilansie tych dotychczasowych spotkań. Ale powiem ci, a ja jednak mam trochę inne zdanie na ten temat, bo ta porażka w Paryżu, patrząc na to, jak Iga gra, No to było jak broniła tytułu. broniła tytuł i jak grała fenomenalnie i uwikłała się w ten słynny debel ponad 3 godziny, gdzie to wszystko rozbiło ten plan i ona chyba właśnie tym deblem wtedy sobie życie utrudniła potężnie, nie była w stanie się zregenerować, bo ona grała do tego momentu tak, że można było grać, wiesz, dom zastawić i spokojnie czekać Mhm. na No tak, ale też na pamiętajmy, nagrodę. że ta Sakari wtedy to była zawodniczka, o ile dobrze pamiętam, nawet chyba, no może nie wyżej klasyfikowana od Igi, ale też rozstawiona. Blisko, tak. Blisko, na pewno, bo na pewno. ona była chyba trójką światowego rankingu w momencie, kiedy Barty skończyła karierę, Iga wskoczyła na jedynkę, ale to było rok później. To był sezon 22, a one ze sobą w tym Rolandzie, kiedy Greczynka wygrała, to był rok 21, czyli raptem pół roku bo pamiętamy, że ten to Roland Garros, który Iga wygrała, było w październiku, Tak, tym bo pandemiowym. Tak, przypominam się od Także ja rozumiem to takie wzmożenie w mediach. Zresztą inaczej, Lechu, no jesteśmy w tej branży już tyle lat, ile jesteśmy i wiemy, jakimi to się prawami rządzi. No wiadomo, że jak się zbliża mecz o coś, no bo trzecia runda, mecz z dobrą rywalką i niespecjalnie wiele się innego w sporcie dzieje, no to dziennikarze będą ten bębenek podbijali i nakręcali spiralę. Może nie tyle o jakichś wielkich oczekiwań, że to będzie mecz o wszystko, no ale ważny. Tak. Na pewno, No, tak. więc spekulacje, inaczej. Ja bym oczywiście sformułowania wielki rewanż nie nadużywał po 2 tygodniach raptem od tego, czy 3. Ale rewanż. Ale rewanż, Bez tak. wielki, Rewanż na bez pewno. wielki. Rewanż na pewno i okazja do tego, żeby się odegrać. I bardzo mi się podobało to, co Iga powiedziała po meczu, że odrobiła lekcję. Bardzo się cieszy, że wyciągnęła wnioski z tamtej porażki. Oczywiście to taki trochę komunał sportowy, No wiadomo, bo tak. co ma zwycięzca powiedzieć, że nie wyciągnął wniosków, a wygrał przypadkiem? No Tak. wiadomo, że się powie, że się wyciągnęło wnioski. Zresztą powiem ci, że mnie tego bardzo brakuje, bo Iga jest bardzo inteligentną osobą. Ty to też doskonale wiesz, bo miałeś ją w reprezentacji, jak ona jeszcze była nastolatką. I ona bywała u ciebie w czasach, kiedy byłeś związany z Warsaw Sport Group i z Legią. I czasami mi brakuje tego, że ona się tak nie otworzy w tych wypowiedziach, że ona nie powie, dlaczego wygrała tak naprawdę, na czym polegało to odrobienie lekcji, jaka była taktyka na ten mecz i w ilu procentach ona ją zrealizowała. Oczywiście będzie się zawsze sportowiec bronił, że nie może zdradzać tajemnic kuchni. tak. I że następnym razem to jak Sakari się dowie, jaka była taktyka i dlaczego została pokonana, to z kolei Sakari wyciągnie jakąś swoją taktykę, antytaktykę, o tak. Ale generalnie myślę, że Iga mogłaby komunikować się szczególnie z kibicami tenisa, którzy są, no naprawdę, to jest grupa ludzi raczej dość wyrobiona. Tak. Ludzie, którzy grają w tenisa, to nie są, z całym szacunkiem, to nie są kibole piłkarscy. I ludzie, którzy kibicują Idze czy Hubertowi, mają pojęcie o tym sporcie na pewno. I myślę, że czasami zarówno ona, jak i on mogliby nam troszkę więcej powiedzieć na troszkę wyższym poziomie abstrakcji niż takie klasyczne pomeczowe. No, mecz był trudny, tricky, sformułowanie tricky. Tak. Było tricky, a oponent był very hard i że to bardzo dobra tenisistka, ta, którą Czasami dzisiaj można pokonała. odnieść wrażenie, że to jest tam gdzieś z tyłu za tenisistką puszczony Z magnetofon promptera, z tą samą taśmą, tak. A wiesz co, ja zobaczyłem, patrząc na ten mecz, bo jeszcze trzeba powiedzieć, jedno w takim krótkim wywiadzie przedmeczowym powiedziała, że wylatując z Polski, czy wyjeżdżając, czy w przeddzień wyjazdu,
gdzie złapała jakiegoś wirusa, przeziębiła się, widać było, że ona Ale ona dość często tak. wyciera nos na korcie. zawsze była wrażliwa na zmiany klimatu, na loty długie samolotem, to często też na Bliskim Wschodzie, pamiętasz, to był taki stały obrazek. Tak, Iga biegnąca do tak, koszyka z tak. chusteczkami. gdzie tam musiała nos wysmarkać, to wtedy takie obrazki są. Natomiast co ja zobaczyłem, co mi się podobało? Przepraszam od razu za to stwierdzenie, taka stara, dobra Iga. Mimo że dziewczyna bardzo młoda, no ale taka stara, dobra Iga wróciła, bo ona, pamiętasz, miała jedną cechę. Jak przegrała z kimkolwiek, obojętnie, czy to była pierwsza rakieta świata, druga, piąta, 10, zdarzało się kiedyś, Raz na kwartał. to ta dziewczyna, tak, raz na kwartał, tak, sprawozdanie półroczne, natomiast ta dziewczyna, ona już nie mogła się doczekać właśnie rewanżu, kiedy będzie mogła udowodnić, że to był przypadek, taki wypadek trochę przy pracy. Było widać, że aż kipi w niej ta chęć pokazania, że odrobiła lekcję, że wejdzie i pokaże, kto tu rządzi. I co też bardzo ważne, ominęła rafę drugiego seta. Czyli No tak, to, co w tym tak. roku jest jej zmorą, ewidentnie, czego do tej pory nie było, że ona tak jak ta stara właśnie dobra Iga zachowuje się przez pierwsze 40 minut meczu, wygrywa seta 6-0, 6-1, 6-2, ale wygrywa spokojnie, bez problemu, po czym w drugim jest męczarnia. I ta męczarnia często się kończyła w tym roku przegraniem tego drugiego seta, a potem też przegraniem meczu. Tym razem tego nie było, a było to raptem 2 dni po tym, jak nastąpiło dokładnie to samo przecież w tym meczu pierwszej rundy, kiedy z tą Amerykanką z końca drugiej setki, ja nawet przyznam się szczerze, że nie zapamiętałem nazwiska. Kayla Day. Kayla Day, no widzisz, no to nic mi to nie mówi kompletnie, mimo że jestem zawodowym komentatorem tenisa, ale przyznaję się bez bicia, że no mam prawo chyba nie wiedzieć, jak się nazywa 187. Tak na wyrywki nie wiedzieć, jak się nazywa. Ale dobrze, że wspomniałeś to, wiesz, bo... I w tamtym meczu to się stało znowu. Tak. A teraz w meczu z Sakkari już tego nie było. Z tym, że tam Iga trochę, o pierwszym meczu mówię, trochę jak na początek, tak mało bierze przykładu jeszcze z omawianego przez nas wcześniej Dżokowicza, bo ja zawsze powtarzam, że to jest mistrz ekonomii, mistrz takiej gry bez gry w stylu Bruce'a Lee, że jak nie trzeba pokazywać, to nie pokazuje nic. A Iga właśnie z tą Kaylą Day to 6-0, jakieś 20 parę minut. Słuchaj, rzuciła się na nią tak, że ja się bałem, że w ogóle, wiesz, ta dziewczyna za chwilę zejdzie z kortu i powie, że już nie chce więcej grać. Czyli głodna gry po przerwie. Głodna bardzo gry, ale trochę tak właśnie za dużo tego było wszystkiego. Dynamiki, tempa. Można było dokładnie ten sam wynik osiągnąć 6-0 z mniejszym nakładem sił, nie forsując. Tym bardziej właśnie, że chodziła, wycierała ten nos, kasłała co chwila. Ten stan jej zdrowotny nie był najlepszy. I wydaje mi się, że to też jest taki element, który trzeba jej po prostu to uzmysłowić, bo ona lubi dyskutować wbrew pozorom, poza kortem. Ja to wiem, ty pewnie też. Jest to bardzo odważna dziewczyna, Oczywiście. interesująca się tym wszystkim, co ją otacza. No naprawdę, jeżeli mielibyśmy rozmawiać o niej jako o człowieku, no to same superlatywy. I teraz jeżeli chcesz do niej trafić, to musi mieć dobre argumenty i też dar przekonywania. Nie? Ja nie mówię, że musisz być wilkiem z Wall Street, żeby komuś wciskać, wiesz, akcje butów za jakieś tam grosze. Natomiast ten dar przekonywania i argumentacja... Musisz być autorytetem też dla niej. Musisz być, tak. Ona musi to kupić, przetrawić. No normalnie, to jak każda kobieta. To mało jest kobiet, które, wiesz, od razu każdy nasz, znaczy się męski pomysł biorą w ciemno. Natomiast jak już położy swoją pieczątkę na projekcie, no to masz najlepszego pracownika na świecie. No tak, ona wykona to, Mhm. co założyliście wspólnie, bez dwóch zdań. Może jej się nie udać, bo z drugiej strony siatki, tylko z drugiej sport strony jest siatki przeciwny, jest rywal. oczywiście. Tak. Ale właśnie i też podobało mi się, bo było 5-1. Fakt, trochę strach przed przegraną. Amerykanka grała genialnie. Iga troszkę wpadła w tą spiralę taką, bo też nie zdawała sobie sprawy, że utrzymanie tego 6-0 i tego poziomu wysiłku i tempa, które narzuciła, przy tym stanie fizycznym będzie bardzo ciężkie.
I śmiem twierdzić, że gdyby właśnie po 6-0 zdjęła nogę z gazu, wrzuciła niższy bieg, wynik byłby 6-2. Bez niepotrzebnych jakieś nerwów. tam po drodze po 2 czy po 3. Dokładnie tak, byłby jeden w końcówce break, dociśnięcie. może tak. drugi, bo tak Amerykanka mimo to, że miała 5-1, to patrząc na jej twarz, na mowę ciała, ona i tak nie wierzyła, że ona może wygrać. Ale wiesz co, tutaj znowu można popatrzeć jako słynny ten optymista i pesymista, szklanka do połowy Tak. pusta, do połowy pełna. No do połowy pełna, no bo Iga się z tego 1-5 wygrzebała, tak. czyli to też jakieś na pewno doświadczenie. Oczywiście cały czas mówimy, że to jest dla Igi taki mecz z tą Kylą Dale, dobrze mówię? Kyla Dale? Kyla Day, tak. Z tą Kylą Dale, czyli ze 187 na świecie, to nie licząc ubiegłorocznej sensacyjnej porażki z Ealą, która też wtedy była mniej więcej na tym poziomie klasyfikowana, ta tenisistka z Filipin, która się uczyła grać w tenisa u Nadala na Balearach. No to poza tym jedynym meczem, to ona takie rywalki, no naprawdę zjada na podwieczorek. No 6-0, 6-1, tam, no jak tamta nie odjedzie na rowerze, to jest przeszczęśliwa. Czyli tutaj Iga na pewno wiedziała i miała to w głowie i miała pełne prawo, żeby to mieć. No w końcu wiceliderka światowego rankingu, która gra z tenisistką klasyfikowaną od niej 186 miejsc niżej, że no jest stuprocentową faworytką i że to 6-0 jest całkowicie naturalne. Tak. I jak potem się robi 1-5 i Iga, tak jak mówisz, no zaczynają się objawy tej paniki, objawy nerwów, objawy jakiegoś takiego wewnętrznego niezrozumienia. A mimo to ona z tego wychodzi i już więcej gemów w tiebreaku się skończyło, tak? Czyli Tak. jeszcze na po 6 Tak. jeszcze na 6-5 wyszła ta Amerykanka. Więc Ale jeżeli... jednostronne, tak. Tak, i jeżeli Iga takiego seta jednak wygrywa, to też jej coś daje i coś jakoś ją podbudowuje i jest to jakiś element, że wpadłam, owszem, znowu w tą moją zmorę, czyli tą zmorę drugiego seta, tak ją nazwijmy roboczo, ale no ona mnie nie przydusiła. Dałam radę, Tak. odgryzłam się. A w następnym meczu z Sakkari już nawet cienia tej zmory nie było, Nie bo było, drugi set był faktycznie. lepszy w wykonaniu Igi niż pierwszy. I bardzo cieszy jedna rzecz, że cały mecz, bo nie jest, wrócę z uporem maniaka do tego przeziębienia, nie jest łatwą sprawą, grając w takim stanie zdrowia, utrzymać, bo tu mówimy o meczu z Sakkari, gdzie to przeziębienie nadal trwa. Bo tak. też No bo chodzi, Katar leczony trwa tydzień, a nie leczony 7 dni. Dokładnie. Tu już nawet wyciąg z Indianina nie pomoże w tym momencie, natomiast kaszel, katar, to są rzeczy. Ja rozmawiałem z jednym bardzo tutaj tak tenisowo, bojowo nastawionym internistą, że jeżeli przeziębienie nie jest takie, wiesz, na pograniczu obłożnie chorego pacjenta, czyli gorączka, kaszel i rzeczywiście zatoki zawalone, gdzie nie masz prawa uprawiać sportu, wysiłku, treningu, nie ma szans, ale jeżeli to już taka jest końcowa faza tego przeziębienia i organizm z tym walczy, jakieś przeciwciała, wiesz, produkuje w nadmiernych ilościach, to czasami nawet może być to tak jak naturalny trochę doping, wiesz? Troszkę tak jak sportsmenki we wczesnym etapie No, ciąży. no tak, dokładnie. Nie mówimy tu o sportsmenkach z byłego ZSRR i NRD, które robiły to z premedytacją. Natomiast Iga na tym meczu jak nakręcona. Ale dobrze, bo to była ta właśnie znowu, jeszcze raz powtórzę, stara dobra Iga, która jest w swoim trybie takiej trochę maszyny kroczącej, ona tak jak Agassi. Agassi jak był w dobrej formie, to chodził tak szybko, że godzinami czekał na tych, którzy tam serwowali, wręcz ich popędzał. Mówi, no graj, bo ja nie mam czasu, ja tak dobrze gram, że to szkoda. Zwany popularnie tuptusiem. Tuptusiem, bo on chodził, tak robił. Ale tu killera nie będziemy cytować, bo Agassi trochę dłuższe kroki niż Geisha stawiał. Natomiast Iga w takim trybie nie do zatrzymania. Sakkari w pewnym momencie rozkładała ręce bezradnie. Ale też trzeba oddać Greczynce, że ona dobrze zagrała. Dobrze zagrała, tak. Ja nie widziałem jakiejś różnicy w jej tenisie w stosunku do tego zwycięskiego meczu w Doha. To znowu był dobry mecz w jej wykonaniu. Tym razem był to także dobry mecz w wykonaniu Igi. Obie zagrały dobrze. To był dobry mecz
Ja nie wiem, pojawiły się takie głosy w mediasferze, że to najlepszy mecz Igi w tym sezonie, to jeszcze bym się może tak nie rozpędzał, chociaż to trzeba by popatrzeć po głowach, że tak powiem, Tak. co się do tej pory działo. Na pewno jeden z najlepszych, to bez dwóch zdań. I w ogóle fajne widowisko, no bo walka, tak jak mówiłeś, przez pierwsze pół godziny na noże, Strasznie. gra na przewagi, przełamania, odłamania i o to chodzi, tak powinno być. Ja bym bardzo chciał, żeby Iga poszła w tym turnieju za ciosem i żeby wreszcie doszło w kobiecym tenisie do konfrontacji jedynki z dwójką. Bo o ile dobrze pamiętam, to ostatni mecz z Sabalenką to w 2025 chyba nie było meczu Świątek-Sabalenka. No tak, no tak, Bo Iga gdzieś rzeczywiście. tam w dużych turniejach albo nie było Aryny, bo ona sobie robiła więcej przerw niż Iga, albo Iga gdzieś tam odpadła w ćwierćfinale. I coś mi się wydaje, że ostatnie takie wielkie mecze to były Rzym i Madryt w sezonie 24. Natomiast 25 chyba meczu Sabalenka Świątek nie było. Sprawdzę, bo słuchaj... A popatrz, że... Sprawdzam, bo twoje życzenie, ono się może ziścić. Był jeden mały znak zapytania przy Sabalence, bo bo dzisiaj Sabalenka gra. gra z Osaką. Sabalenka gra z Osaką. Ale w tej chwili gra właśnie? Tak, 6-2, 4-3 z breakiem, więc jest na dobrej drodze, Że będzie w tej samej rundzie co Iga. Tak. Oczywiście Iga może nie musi wcale wygrać z Karoliną Muchową. To tak. nie jest obowiązek dla Igi. Nie. To jest rywalka naprawdę trudniejsza niż Sakkari, to na pewno. Ale kończąc ten wątek pojedynków 1-2 w tenisie kobiecym. Czekamy na taki pojedynek, bo pojedynki w tenisie męskim takie się odbywają regularnie, bo ci panowie jak już stają na starcie turnieju, zmieniają się do tego, który wygra ostatniego wielkiego szlema, to ten jest liderem. Więc oni stają regularnie na starcie dużych turniejów i regularnie do tych finałów dochodzą. I oni pięknie weszli w buty muszkieterów Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Tylko teraz mamy tych muszkieterów dwóch i nie widać za bardzo, żeby jakiś trzeci doskoczył. Może się to zdarzy za rok, dwa, ale na razie nie widać. I ta rywalizacja z całą pewnością tenis męski niesamowicie nakręca. Bo z jednej strony jest to, że oni są nie do ugryzienia, czyli mamy dwóch tytanów, Tak. a jeszcze młodych bardzo, a z drugiej jest cały czas to co już Zwierew nawet się czasami lekko tak już podchodzi do tego z taką rezygnacją i takim spokojem, ale widać, że tam się w środku w nim gotuje. Jak go po raz enty pytają przed startem kolejnego turnieju, czy on się wreszcie do nich dobierze, albo jak się do nich dobrać, nie? A on rozkłada ręce i mówi, że nie bardzo wie. No kto wie, może ten Zwierew przez ciebie wywołany do tablicy swoje szanse miał, 2 punkty z teamem od tytułu był i już więcej to se tak, wraci. no bo najpierw go zabetonowali chłopaki urodzeni w latach 80., tak. a to całe pokolenie urodzonych w latach 90., czyli właśnie sztandarowe nazwiska to Zwierew i też w jakimś sensie nasz Hubert, ale takie najbardziej sztandarowe nazwisko, no to właśnie Sasza, że już tego tytułu nigdy nie zdobędzie i zostanie wiceliderem światowego rankingu bez tytułu. Chociaż pamiętam, że mieliśmy, bardzo się to rzadko zdarzało, ale się zdarzało, że mieliśmy liderów nawet rankingu bez tytułu. Taki Marcelo Rios chyba tydzień był liderem. Tak. Pamiętam, że długo Karolinie Woźniackiej się wypominało, że była liderką, a nie wygrała wielkiego szlema. Safina chyba była liderką, nie wygrała. Safina chyba była, tak, mogło tak być. No to powiem Ci, że wywołałeś tą Karolinę Muchową. Sama Iga Świątek mówi o Muchowej, że to jest zawodniczka, pięknie powiedziała, którą ona uwielbia oglądać ze względu na wszystko. Sposób poruszania się, sposób prowadzenia gry, umiejętności techniczne, taktyczne. No, stylistka. Dla mnie Muchowa była zawsze, jeżeli chodzi o tenis przez oko, numerem 1 właśnie, bo brakowało tego. No to też wiesz, jak się patrzy na tenis, to też trzeba pamiętać o tym, ci którzy patrzą na sport nie tylko po to, żeby dopingować swojego faworyta, ale także po to, żeby właśnie przeżyć jakieś doznania estetyczne. No to oczywiście, że przyjemniej się patrzy, z całym szacunkiem, ale przyjemniej się patrzy na tenis Karoliny Muchowej niż na tenis Marii Sakkari. No w sposób naturalny, bo choćby budowa ciała tych zawodniczek jest po prostu inna. Będzie bardzo ciekawa ta konfrontacja, bo jednak trochę inne style. No to Iga pewnie, gdyby Iga potrafiła grać tak z powietrza jak Muchowa, no to w ogóle chyba nie byłaby w stanie z nikim przegrać, bo miałaby to koło ratunkowe, czy jakieś zapasowe te wersje, które może użyć. Ale widać, że jakieś gdzieś takie drobne przebłyski, a to slajsik, a to volley w tym meczu z Sakkari były widoczne. Ciężko
bo o tym też mówiliśmy i tu nawet w tym studio, ciężko wymagać od Igi w meczu typu Sakkari czy Muchowa, żeby ona nagle diametralnie zmieniała swój tenis na, i to się już na nigdy, super i to się ofensywny, już nigdy nie prawda? wydarzy. Ja mam tylko, no nie chcę mówić pretensje, bo jakie ja mam prawo mieć do Igi pretensje, ale jeśli mógłbym jej coś podpowiedzieć, to mnie się wydaje, że prowadząc 5-0 z Kylą Dale, można się troszeczkę pobawić w tenisa. Dokładnie tak, to jest świetny poligon. Ale Świetny być, poligon, może, tak. ale być może konstrukcja psychiczna Igi jest taka, że ona sobie wie, że sobie na to nie może pozwolić, że boi się wypadnięcia z tego trybu Tak. Robocopa. No tak. Tak czy inaczej mecz z Muchową jutro, o której godzinie to jeszcze nie wiadomo, natomiast oby tylko nie trzeba było zarywać Znowu. nocy, żeby zagrały w pierwszych dwóch No i rozdaniach. też nabruździła przed tym meczem Świątek Sakkari, to nabruździła głównie sobie oczywiście, ale także polskim kibicom nabruździła Andriejewa. Mirę Andriejewa, no bo Tak. miała wygrany mecz z Katarzyną Siniakową, z całym szacunkiem dla Czeszki. Też mało kto pamięta, że to jest Czeszka o rosyjskich korzeniach, Katarzyna Siniakowa. Natomiast reprezentująca Czechy i w meczu już z tą czysto etnicznie Rosjanką i z obywatelstwa, no była skazana na porażkę, a Andriejewa sobie sama ten mecz przegrała i zachowała się zresztą potem fatalnie, jak na nastolatkę wciąż, to tak nie powinno po prostu być. Szczerze powiem, że pamiętając Conchitę Martinez z kortów, no bo nie tylko z kortów światowych, bo to w końcu mistrzyni Wimbledonu, która zamknęła Martinie Nawratilowej drogę do 10. tytułu na Wimbledonie, bo wygrała z nią niespodziewanie finał, ale grała też w Polsce, wygrała przecież turniej w Warszawie, jeszcze Warsaw Cup by Heroes, jeszcze przed Giantess Cupem, to był rok bodaj 97 albo 98, tam po drodze, na Warszawiance po drodze, tam w półfinale była Magda Grzybowska, to był też jeden z najlepszych turniejów w karierze Magdy. Ale więc pamiętam Conchitę jako tenisistkę i teraz ona jest tą trenerką, mentorką Andriejewej. No i powiem ci szczerze, że dziwię się, że ona jest w stanie takie zachowanie tolerować. Ona wyszła przecież z kortu na długi okres, zostawiła tą no nie chcę używać brzydkich kolokwializmów, ale taki jeden na G mi przyszedł do głowy. Więc darujmy sobie, bo jednak jesteśmy w przestrzeni publicznej. No ale tak się po prostu nie powinno w tenisie zachowywać. Tenis zawsze miał tą, nie chcę mówić łatkę, czyli miał tą otoczkę elegancji, dżentelmenerii. To się w dużej mierze zmieniło, to nawet na przestrzeni twojego czy mojego życia. Ale no jednak jakieś normy obowiązują, nie tylko w sporcie, ale też w życiu i tak się nie należy zachowywać, nawet jeżeli się przegrywa mecz, który miało się w kieszeni. Tak, no, ale dlatego o tym wspominam, że no właśnie to, że to się zaciągnęło na trzecią partię, no to spowodowało, że Świątek i Sakkari wyszły dużo później do gry. Miejmy nadzieję, że tak się kalendarz ułoży i terminarz spotkań jutro, że z Karoliną będzie można to obejrzeć w miarę cywilizowanej porze. Tak. A ta zrzeczona i wywołana do tablicy przez ciebie hiszpańska była mistrzyni, powiem ci, ja nie wiem, czy ona czy ona da radę psychicznie, bo tak jak wspomniałeś, ona wyszła razem z mamą Andriejewej, ona wróciła, Conchita Martinez wróciła, mama nie wróciła. Nie, no bo Conchita jednak jest w pracy. No. Conchita jest w pracy, ale wiesz co, jak patrzyłem na to, jak wymierza sobie w pewnym sensie sprawiedliwość, bijąc pięścią po udach, od razu do głowy przyszła mi Wiera Zwonariowa, która była chyba jeszcze 2 razy większą histeryczką i ona Ona miała łzy w oczach. Tak? Ona miała łzy w oczach i ona nie pięścią, tylko rakietą tłukła się z całej siły, miała całe silne nogi. Słuchaj, wyglądało to tak trochę na jak lekki psychiatryk na korcie. Ale popatrz, to coś w tym coś niesamowitego. To coś w tym musi być, nie chcę oczywiście daleko idących teorii, jakby to nazwać, no na pewno nie rasowych, ale narodowościowych, że to samo przecież robi Rubliow. Potrafi się skaleczyć rakietą, czyli coś w tych temperamentach rosyjskich tenisistek i tenisistów wspólnego bywa. Tak. Pozwól jeszcze, że w kontekście, no spróbowałbyś nie pozwolić, w kontekście tego, że zbliża się Billie Jean King Cup, 12 chyba, czy 13, 12 raczej będzie ogłoszony, miał być wcześniej ogłoszony skład, ale no oczywiście w sieci jest dyskusja, krążą pytania, czy Iga zagra, czy nie zagra. Jak Iga nie zagra, to z Ukrainą w tym składzie, jak one przyjadą w pełnym garniturze, to
to my nie Wiesz wygramy. co, no nawet jak przyjadą w niepełnym, bo rozumiem, że pełny to masz na myśli Svitolina, Jastrzębska i Kostiuk. Kostiuk i Snigur. I Snigur i jeszcze jakiś Debelek tam może też mają, nie wiem czy jeszcze te takie siostry były fajne, ukraińskie. A były, one wygrały Australian Open. Tak, ale one już chyba, pamiętam. nie wiem, czy one jeszcze grają. Raczej nie grają. Jedna z nich, one zawsze jak w Polsce grały, to bardzo ładnie mówiły po polsku, no bo my trenujemy w Kędzierzynu Koźlu. Kozlu, tak, pamiętam. U pani Także Wiesi było- Bandurowskiej. Tak jest, także było, bo Bondarenko one się nazywały? Bondarenko. Ilona i Alina. Tak, jakoś Chyba tak. tak. Siostry Bondarenko, pozdrawiamy. Także nawet jak przyjadą w niepełnym składzie, no to jeżeli my będziemy bez świątek, no to nie ma co się oszukiwać, że faworytkami będą Ukrainki. No. No tak, to wiesz, trudna I u nas trudna też sporo, decyzja, u nas trudna też sporo decyzja. zależy od dyspozycji, czy kto będzie drugą. Jeżeli będzie grała Iga, to dyspozycja której Magdy przeważy. Ostatnio one tak, no troszkę wynikowo ostatnio lepsza jest Magda Fręch, Tak. no bo doszła do finału w Meridzie. Magda Linet no raczej większość meczów przegrywa niż wygrywa i też nie ma się co oszukiwać, że ona jest dużo bliżej końca kariery niż początku. Więc Dawid Set łatwo nie ma tutaj Nie ma, z nie. doborem składu. Ciężkie zadanie. To jeszcze tak, jak wspomniałeś, Magdę i Magdalenę, bo Magda i Magdalena to zupełnie inne imiona są. Nie wszyscy wiedzą. Tak, Magda Łódzka i Magdalena Poznańska. Tak, nie wszyscy wiedzą, że to jest... Odwrotnie, przepraszam, Magda Linet i Magdalena Magda Linet i Fręch, czyli Magdalena Magdalena Fręch. Łódzka, Dokładnie Magda tak. Poznańska. Też Też od razu możemy przy okazji anegdotkę opowiedzieć, że bo kiedyś myślano, że Magda jest spokrewniona z Karolem Linettym, tym piłkarzem Lecha Poznań. Tak, ale nie, Ale nie jest. bo on jest Linetty, a Tak. Magda jest Linette. I też kolejna szybka anegdotka, skąd się wzięło Magdy nazwisko? Otóż stąd, że 200 lat temu wracający pobity spod Moskwy żołnierz napoleoński zakochał się w pewnej poznaniance, no i stąd są korzenie rodziny państwa Linet w Jeszcze Poznaniu. powiedz mi, w jaki sposób on wracał. No wracał, słabo mu szło. Tak? No właśnie. Słabo mu szło i prawdopodobnie się kurował i jakaś wielkopolanka się nim zajęła. Zlitowało się. To powiedzmy tylko, że Magdalena Fręch ze Storm Hunter, ale tu bierzemy to tak w cudzysłów. Zmęczenie pomeridowe. Zmęczenie pomeridowe. Od razu mam ten widok Magdy w tym wielkim meksykańskim sombrero. Po raz drugi. Tak. Tak, po raz drugi. Pierwsze z Guadalajary to Tak. ze złotymi nitkami. A tak jak powiedziałeś, tutaj Magda Linet, Zaslin Kruger, 1,4, 5 gemów wszystkiego. No ale Kruger to jest tenisistka niedoszacowana. Niedoszacowana, tym bardziej, że to jest świetnie serwująca i nie wszyscy wiedzą, że to jest chyba jedna z najwyższych tenisistek. 85 na Pięć, pewno. tak. Także tutaj Tych obecnie grających. tak, siła ognia, więc ale to jeżeli weźmiemy ten trzon drużyny pod uwagę, Magdę i Magdalenę, tam była Maria Magdalena ta piosenka, ale to się nie zgadza, no bo to mamy Magdę i Magdalenę, to z tym trzonem drużyny jest trochę słabo, ale na pocieszenie dla nas, kibiców tenisowych, Kasia Kawa i Chwalińska Maja zaczynają naprawdę dobrze grać. One siedzą teraz w Antalii. Kawa była w półfinale w Antalii 125, Maja była w ćwiartce. Z Uchiyamą przegrała trochę na własne życzenie. Tak, ale Lechu, ale z całym szacunkiem, to nie są wyniki ani papiery na to, żeby się dobrać do Jastrzębskiej, Svitoliny Ale czy nie Kostiuk. grają, Nie bo grają. wiesz, co No, innego jest tak. pojechać do Antalii, Nie, przegrać ale- pierwszą rundę i nie, na wczasy, bo oczywiście. tam jest piękny hotel, jest kompleks fenomenalny, jak ja byłem, to wiem, co mówię. I granie dobrze to jest podwójna radość, bo naprawdę obiekt chyba jeden z najlepszych. Wiesz co, ja myślę, że możemy śmiało postawić taką, przynajmniej ja mogę śmiało postawić taką tezę. Jeżeli my zagramy w najsilniejszym składzie, czyli Iga Świątek i na drugiej rakiecie pewnie Magda Fręch, w deblu może Kawa Peter, może Kawa Świątek, No. to mamy szansę. To mamy szansę. Natomiast jeżeli przyjadą, pewnie Svitolina już nie, no bo ona ma już inne też priorytety chyba. Przyjedzie Svitolina na A pewno. może przyjedzie. Na pewno to przyjedzie. okej, no to bo może jej zależy na starcie olimpijskim. Czyli jeżeli przyjadą Ukrainki w składzie Svitolina, Jastrzębska, Kostiuk, to my nawet ze Świątek w składzie nie będziemy faworytem tego meczu. Tak. To będzie bardzo, Bo bardzo, Iga musiałaby wygrać bardzo oba ciężkie, single bardzo ciężkie spotkanie. i dołożyć prawdopodobnie z Kawą cegiełkę w deblu. Też niełatwe zadanie dla kapitana Celta będzie, bo skład jest szeroki, bo jeszcze pamiętajmy, że
Też jest Linda Klimowiczowa. Linda Klimowiczowa weszła nominalnie przebojem. w tej chwili czwarta rakieta, bo zdaje się jest Dokładnie troszeczkę wyżej tak. niż Maja Chwalińska. Ona to już taki, skoro jesteśmy przy Lindzie, razem z Piotrem Szczypką, to byli moi goście w poprzednim programie, opowiadała o swojej karierze, o tych wszystkich. Mam nadzieję, że po polsku. Po polsku bardzo ładnie. Wiesz, jak zaakcentowała po czesku nie, to i taki nic się nie knedliczek dzieje, z tego ale wyszedł oczywiście, super. Piotr pomagał i wyszło naprawdę świetnie. Opowiadała o tym przejściu, bo sam wiesz, że Czesi raczej w drugą do Czech, a nie z Czech tutaj. Wszystko opowiedziała i teraz też... Tak, no to, że tenisistka dobrej klasy, no bo początek drugiej setki to jest naprawdę już wysoko i jeżeli ktoś taki mówi, że przygotowuje się i ma dobre warunki do grania w Polsce, będąc Czechem czy Czeszką, no to rzeczywiście to się rzadko zdarza. No i tym bardziej, że teraz trochę się zmieniło, bo od czasu, kiedy gościła w studiu, to u nas Linda Klimowicowa zmieniło się w sztabie. Dobrze ci znany właśnie Tomek Iwański do spółki z Mietkiem Bogusławskim, bo to jest taki tandem, który pracuje... Tandem z Kazachstanu. Tak, tenis i przygotowanie fizyczne, bo o to tu chodzi. Tam jest jeszcze Kuba Cymorek, taki sparring partner, hitting partner, często jeździ z nią sam, dostaje wytyczne i ten zespół działa trochę w Łodzi, trochę w Bielsku. Śmiałem się, nawet rozmawiałem niedawno właśnie z Tomkiem Iwańskim, mówił, że zarzekał się, że jak będą go łamać kołem, to on się do WTA w życiu nie zbliży na odległość strzału dobrego snajpera, ale potem, jak sam przyznał, tylko krowa nie zmienia zdania. A wilka ciągnie do lasu. A wilka ciągnie do lasu, więc tą Lindę Klimowicową się zaangażował. To wiesz, przypomnijmy Państwu, bo my to pamiętamy, ale przypomnijmy, że Tomek Iwański doprowadził Nadię Pietrową do drugiego miejsca, trzeciego miejsca na świecie, i wybudował podstawy no nie chcę powiedzieć potęgę, bo to przesada, ale pod siłę tenisa Kazachstanu, zarówno kobiecego, jak i męskiego. I właśnie położył podwaliny. Położył podwaliny w parze, w tym tandemie z Bogusławskim, który jest wybitnym specjalistą przygotowania. A chcesz wiedzieć, powiem ci w tajemnicy, tak cicho ci powiem, żeby nikt więcej tego nie wiedział, dlaczego się rozstał. Z Nadią? Z Kazachstanem. Nie, z Nadią. Jakie było zarzewie konfliktu. Wyobraź sobie. Iwański generalnie jest takim człowiekiem, który mówi i idzie. Myśli, że to będzie zrobione. I on walczył z tą Nadią, żeby ona troszkę schudła, trochę takiej nabrała fitnessowej figury, bo ona miała takie... Córka młociarza. Tak, miała takie skłonności i wyobraź sobie, że poszło o... Nie wiem, czy Nadia to zrobiła specjalnie, bo już miała na pieńku z nim i już tak trochę, wiesz, jak ten trener piłkarski, co to ma ciężki żywot, jak go drużyna chce zwolnić, to oni tak zagrają, że go prędzej czy później tak zwolnią. I nie ma na to siły. Nie wiem, jaki byłby mocne nazwisko. I wyobraź sobie taką sytuację, to jest chyba kolacja i Nadia Pietrowa sypie 3 łyżeczki cukru do herbaty, nadciąga Iwaś z tacą, widzi, jak ona sypie ten cukier. Ale tacy sałata i pomidory. Nie, no bez przesady. Akurat to nie ten egzemplarz. Nie. Tylko to jest trener, jemu wszystko wolno. Ona sypie ten cukier, on tak delikatnie po dżentelmeńsku upomina ją. Słuchaj, Nadia, no umawialiśmy się, szczególnie na wieczór, idziesz spać, jest wieczór, no nie sypiemy tego cukru, puste kalorie, a ona po złości jeszcze 3, a potem chyba, nie wiem, jeszcze 3, zamieszała i wypiła to. I coś się zagotowało, coś pękło i tak to było takie zarzewie konfliktu, które potem przerosło się w prawdziwą wojnę i mieli już siebie serdecznie dość. Ale wiesz co, kupa wspomnień, bo tak jak mi się ta Nadia przypomniała, to przecież od razu automatycznie przypomina mi się Andrzej Gliński. No tak. Czyli świętej pamięci jeden z... jeden z pierwszych takich prawdziwych menedżerów. Polski pierwszy menedżer, tak, i razem z Ryszardem Fiałkowskim. Ryszard Fiałkowski troszeczkę później, bo to już były lata 90., Andrzej jeszcze lata 80. Menedżerów zarówno turniejowych, bo ojciec pierwszych polskich turniejów zawodowych, słynnej Złotej Polskiej Jesieni, gdzie też przecież żeśmy, nie chcę powiedzieć, że z tego samego pieca, ale z sąsiednich pieców bułki jedli. A później Witek Merec, też trener przecież Nadii i no ona mieszkająca w Krakowie, ściągnięta przez Iwasia właśnie, bo Tomek ją wypatrzył na turniejach w Egipcie i ona przyjechała do Polski jako czołowa juniorka świata, mistrzyni Roland Garros, o ile pamiętam. Nie jestem pewien, czy liderka światowego rankingu, ale mistrzyni Roland Garros na pewno juniorskiego, właśnie z Witkiem Merecem
Pojechali wtedy do Paryża. No i potem zrobiła bardzo fajną karierę, a wyszła chyba można tak powiedzieć, z polskiej szkoły tenisa. No, Spod polskiej ręki. Spod polskich rąk. Ale nigdy nie była, wiesz, taką grzeczną dziewczynką. To Nie, też nie, to no. kawał za kapiora. Kawał za Ona kapiora parę i rakiet połamała. oboje rodzice wybitni sportowcy, bo mama była medalistką olimpijską w sztafecie 4x400 metrów, a tata był błociarzem. Zbliżamy się powoli do brzegu w naszym programie. Czas leci tak szybko, moglibyśmy jeszcze pewnie rozmawiać parę godzin i tak ad hoc wymyślać spoza scenariusza Zobacz, tematy. że jesteśmy dość zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o naszą martyrologię wspólną. Także No tak, na razie no tak. tylko tak po brzeszkach się poruszamy, brzegach, a moglibyśmy cały program tylko temu poświęcić. Słuchaj, ubolewam nad tym, ale mam na zakończenie dwa takie tematy, których wolałbym nie omawiać i nie prosić cię o zdanie, Ale sumienie dziennikarskie cię do tego zmusza. niestety muszę i ubolewam nad tym, bo pewne rzeczy nie powinny się w obrębie kortów, one w ogóle się nie powinny dziać, biorąc pod uwagę skalę światową, natomiast już na kortach w szczególności. No bo cały czas pamiętamy, że to biały sport. Że musi być dla elegancja, dżentelmenów że i tutaj dam. nie może być tak, tutaj wszystko musi być zgodnie z zasadami. No, żyjemy w takich czasach, że na wokandzie jest ta sprawa Epsteina, prawda? Ta jego wyspa, te wszystkie akta, te wszystkie filmy, zdjęcia. Miliony plików. Miliony plików. No rzecz obrzydliwa, mówiąc wprost. I nie wiem, czy oglądałeś. Ja oglądałem i bardzo wiele osób, z którymi później rozmawiałem na ten temat, podzielało moje zdanie, ale nie zauważyli clou programu w tym sensie. W Indian Wells grano mixty, gdzie Iga razem z Kasprem Ruudem też brali udział. To już się zdaje się, To nawet już mówiąc, stały partner już- jej zrobił, to bo już oni tak, też tak, to jest taka byli w tradycja finale świecka, tak. US Open. Dokładnie tak. Tylko tam inny wymiar, bardziej oficjalny, tutaj bardziej pokazał. Taylor Fritz i Jelena Rybakina wygrywają. Zresztą patrząc na warunki fizyczne, siłę ognia, umiejętności, no to jest kawał Kapitalny pary. miks, tak. I wyobraź sobie, jest ceremonia zamknięcia tej małej imprezy. Wręczony jest im czek papierowy, taki duży, bardzo fajny. I w drugiej kolejności jeden ze sponsorów, niejaki Dawid Renkner, bo doszedłem do niego, wiceprezydent firmy Major Gift, to jest jeden ze sponsorów imprezy w Indian Wells. Jest jeszcze tam jedna firma, która jest głównym udziałowcem, ale już nie chcę tutaj jej za bardzo reklamować. Natomiast ma miejsce taka sytuacja, że facet za pierwszym razem przy tym czeku podchodzi do Jeleny, obejmuje ją. Jeszcze powiedzmy sobie, ja w ogóle jestem wrogiem czegoś takiego. Dla mnie takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Taki kontakt fizyczny, spoufalanie się, to wiesz, w pewnych kręgach to on już by dostał w twarz od kobiety za taki gest. Ale idźmy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Za drugim podejściem, kiedy wręczał jej jakiś taki pucharek, mini pucharek tego wielkiego pucharu za zwycięstwo, bo tam jest taka fajna rzeźbiona, taka rzeźba ze szkła, a la kryształ, coś w tym stylu. Pamiętasz, jak Iga podnosiła, to wszyscy pamiętają. I dla tego człowieka po raz drugi podejście pod wręczenie tego pucharku trochę się chyba jakoś, nie wiem, rozochocił, czy ośmielił, czy w ogóle trochę mu ciśnienie skoczyło. Jest zdjęcie, nie mamy takiej możliwości technicznych, bo ja zapomniałem Adamowi, który tutaj czuwa nad naszą całą transmisją, programem, zapomniałem po prostu, przyznaję się, dać to zdjęcie, bo moglibyśmy rzucić na główny ekran, żeby Państwo też zobaczyli. Ale to można sobie wygooglać. Można sobie wygooglać, można sobie zobaczyć. Jest obłapiona w sposób taki naprawdę obleśny, no nie ma się co oszukiwać. Ręka jej wędrowała, jego ręka przez pośladki gdzieś tu w okolicy biodra. No wygląda to tragicznie. Speszona, ewidentnie zniesmaczona Rybakina dyskretnie, ale wyraźnie strąca mu tą rękę, bo to widać. I teraz powiedz mi... Fritz się mógł odwinąć. Fritz nie widział. Fritz kompletnie, wiesz, w innym świecie, tam z drugim tym, bo było dwóch
tych sponsorów, przedstawicieli tej firmy, jeden przy Rybakinie, drugi przy Fritzu. Fritz nie wiedział, co się dzieje. Natomiast ewidentnie taka, wiesz, po twarzy było widać, że no, nie, że przerażona, ale taka, wiesz, no, No zniesmaczona, głęboko. trochę nie wiedząca, jak się zachować. Strąciła mu tą rękę i ja byłem przekonany, że za chwilę w mediach amerykańskich, które są bardzo wyczulone na te tematy, mamy takie postaci jak René Stubbs, Nie no, Me Too przecież przede jak wszystkim. Ben Rothenberg, który omawia każdy program, każdy problem, każdą sytuację, jak Pam Shriver chociażby. To wyobraź sobie, cisza kompletnie, nie ma nic. Po czym przychodzi do konferencji prasowej z Rybakiną. Wiadomo było, że dziennikarze na tej konferencji, no to są starzy wyjadacze, cwane lisy. I zadaje pytanie dziennikarz, no jak ty do tego gestu, do tych. I wyobraź sobie, że Rybakina mówi, nothing really happened. Nic się nie stało. I teraz gdyby ona zobaczyła film, swoją twarz, I swoją reakcję. swój gest i jeżeli nadal by się podpisała w tym temacie, że nic się nie stało, no to ja już, panie Tomku, nie wiem o co tu chodzi w tym wszystkim. Może, domyślam się tylko, może, nie wiem, że ona i Wukow na cenzurowanym, że Tak. tam była ta aferka. To Ktoś przyszedł, może być drugie dno. powiedział sponsor, słuchaj, nie rozbuchaj, nie dmuchaj tutaj wielkiej afery, nie rób z tego on daje wielkie pieniądze, ty i tak masz swoje, nic się wielkiego nie stało, pędz. Pomiędzy tym obrzydliwym, złym, brudnym gestem, a konferencją na pewno minęło kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Na pewno. Na pewno ktoś z nią na ten temat rozmawiał. No i reakcja, nie wiem jak to nazwać, no, czy właściwa, czy niewłaściwa, reakcja neutralna, tak bym określił. Natomiast samo to, o czym opowiadasz, no to druzgocące, no i wstrząsające i zrobiłeś reklamę tej firmie, ale nie taką, jaką ta firma na pewno by chciała. Powiem ci, było to z jednej strony tak wysłuchałem Rybakiny i tak byłem... Ja myślę tak, że gdyby to była firma o wysokiej kulturze korporacyjnej, to ten pan już by nie był wiceprezesem. Żeby nie był, tak. A to jeden ze sponsorów turnieju. Trochę, jak sobie rozebrałem to na czynniki pierwsze, to tak pomyślałem na początku pierwszy odruch, Rybakina, dziewczyno, przecież masz tutaj szansę obnażyć coś, naświetlić problem, ale z drugiej strony żyjemy w tak idiotycznym świecie. Jedna wojna, druga wojna, No tu tak, Epstein, wiesz, po co jej jeszcze, jeżeli rzeczywiście jest w stanie to przełknąć, puścić mimo uszu, no to... Widzi faceta pewnie pierwszy i ostatni raz, dokładnie, wiesz... No, może gdyby trafiło, nie wiem, na Ostapętkę, to ta mogłaby się odwinąć i mogłaby takiego, wiesz, siarczystego liścia mu sprzedać, a wiemy, jaka jest Rybakina. To prędzej, wiesz, się zamknie w sobie, spłynie po kartce, może nie do końca, ale gdzieś tam się wewnątrz zakotłuje, ale wiesz co, ja przejdzie myślę, że z jednej strony oczywiście też cechy osobowościowe Jeleny mogły mieć na to wpływ, a z drugiej strony no naprawdę tyle o sobie wiemy, ile jesteśmy sprawdzeni. To stare, dobre powiedzenie. Tak. Ja nie mam pojęcia, znaczy inaczej, no niestety trzeba to sobie też otwarcie powiedzieć, tego rodzaju gesty wykonują mężczyźni wobec kobiet. Ja sobie nie przypominam, żeby było odwrotnie, żeby podeszła pani i Taylora Fritza gdzieś tam pojechała. Albo Rogera Federera, albo Rafa Nadala. Tak, no więc niestety są wśród nas tacy, którzy tak robią. Wiemy o tym i ten cały ruch mitu się przecież nie wziął z powietrza. To możemy powiedzieć tylko gest. To nie było, to był brzydki gest oczywiście, ale w cudzysłowie tylko gest. To nie było nic więcej. Ale no tak nie powinno być. Pamiętamy tą aferę też z tym, też to był chyba wiceprezes Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, który za bardzo się przejął gratulowaniem jego reprezentacji kobiecej zwycięstwa w Mistrzostwach Świata. Więc to się niestety w sporcie zdarza. Nie powinno się to zdarzać, trzeba to piętnować. No i tak jak mówię, no jeżeli by w tej firmie była wysoka kultura korporacyjna, to ten facet powinien ze stanowiska polecieć. I ostatnia rzecz, już na koniec, coś co trochę nie jest nowością do końca, ale skala i sposób, w jaki teraz te rzeczy się dzieją, trochę też może przerażać, bo tu chodzi o pogróżki przed meczami, po meczach. Tych, którzy obstawiają wyniki, tak? Tak, kiedyś było tak, że zawodnicy
bo to nie jest nowe zjawisko. Jak ja jeździłem z chłopakami po tych... Przegrałem przez ciebie 100 000. Tak, spalę Jesteś ci zerem, dom, tak. znajdę twoją rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Ale to było przez komunikatory tak zwane ogólne. Jeżeli któryś z zawodników miał konto na Facebooku czy na Instagramie, to żadnym problemem jest dotarcie do niego poprzez napisanie mu tak zwanej wiadomości ogólnej. Natomiast tu sprawa jest o tyle niedobra. Ja pogrzebałem trochę głębiej i przyznało się WTA czy WTA, jak to woli, do tego, że miał miejsce wyciek danych. Te dane a propos zawodniczek wyciekły i one dostają tego typu Na prywatne informacje na prywatne telefony. O kurczę. Szczególnie przez WhatsApp, który jest no, takim komunikatorem bardzo popularnym, dlatego że jest bezpłatnym, międzykontynentalnym. Wystarczy Wi-Fi. I dwie zawodniczki, panna Udwardy, czyli Węgierka i Lukrecja Stefani, obie powiedziały na konferencjach prasowych, jak to wygląda. I teraz, jeżeli ktoś ci takie groźby przesyła przez te ogólne komunikatory... I oczywiście przesyła je anonimowo. Przesyła je pewnie anonimowo. A wiesz, po numerze, wiadomo, numer masz, tylko teraz kwestia, jak tego gościa złapać. No tak, ale to może być bramka internetowa. To może być zupełnie. dokładnie wszystko, natomiast powiedziały, Tak że... jak używają oszuści. Powiedziały, że się zaczynają bać. Bo jeżeli ktoś wysyła Węgierce zdjęcia jej domu, adresu domu, poszczególne zdjęcia członków rodziny, że jak nie wygrasz, czy nie przegrasz tego meczu, to spalimy, zabijemy i tak dalej, rany boskie, to powiem ci, to jest czego się bać. No o tempora o mores, no tylko tyle mogę, jakiegoś takiego w miarę rozsądnego mi przychodzi do głowy. No, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Media społecznościowe pokazują nie od dziś swoje mroczne oblicze. Oprócz tego, że są fantastycznym wynalazkiem, no to też mają niestety mnóstwo skutków ubocznych. Czy całe internetowe wzmożenie, życie w świecie cyfrowym, sztuczna inteligencja za chwilę nam będzie pewnie też dokładała do pieca i różne fake newsy produkowała. Strasznie jest to przykre. No dla mnie w ogóle, ja na szczęście mogę o sobie powiedzieć, że jestem jakimś swego rodzaju dinozaurem, bo ja nawet włączam internet w telefonie tylko wtedy, kiedy mi jest potrzebny. Nie ma mnie w żadnych mediach społecznościowych, Facebookach, tak jak się śmiejemy, twarz o książkach czy innych zwierzętach. Tak jest. I no, pamiętam taką wstrząsającą scenę, jak Dorota Świeniewicz, czyli jedna z najbardziej zasłużonych polskich siatkarek, kapitan reprezentacji Polski, przez hejt internetowy nie pojechała na igrzyska, bo się załamała po prostu i zakończyła, no nie chcę mówić, że przedwcześnie, bo swoje w życiu nagrała, ale zakończyła karierę. Pamiętam jak dziś tą konferencję prasową w Kielcach podczas turnieju, podczas której ona się popłakała, bo właśnie nie była w stanie, jako bardzo wrażliwa osoba, znieść krytyki, tej anonimowej, obrzydliwej krytyki w internecie. To jest jeszcze, to o czym w tej chwili opowiadasz, to jest jeszcze krok dalej, bo to już jest bardzo mocno spersonizowane. Tak. I rzeczywiście te zawodniczki mają prawo się obawiać. Ja pamiętam, w zeszłym roku chyba była ta afera z tym stalkerem, który Igę z kolei, ten polski pato-streamer jakiś z internetu, który jej tam dokuczał w czasie treningu. I to się pewnie będzie zdarzało, ale myślę, że tutaj reakcja WTA i ATP powinna być, czy ATP, jeżeli to się będzie też u zawodników zdarzało, powinna być ostra i zdecydowana. Ja myślę, że tak będzie, bo jest cały czas śledztwo w toku, bo tu oni już nie mówią o jakimś to są groźby wykradzeniu, tylko tak. To jest wyciek po prostu. Wyciek, tak jak ale to, co się, tak jak, jeżeli dobrze zrozumiałem to, tak, co opowiadasz, to tak, są groźby karalne. Tak, to są groźby karalne. Oby tylko nie było tak, bo bardzo często jest w różnych dziedzinach życia, że my mówimy, że jest coś źle. Przykładowe pasy dla pieszych, zbudujmy pasy, bo będzie wypadek, dopiero ktoś ginie i budujemy pasy. Albo stawiamy wysepkę. No oby tak nie było w tym przypadku, bo byłaby to potężna tragedia i aż nie chcę sobie wyobrażać, co by tu się wydarzyło. Coś optymistycznego na koniec poproszę. Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy akurat jeszcze Iga coś... Świątek, Karolina Muchłowa 6-2-6-3. A to jak najbardziej tak. Na pewno będziemy trzymali za Igę kciuki. Trzymali kciuki za organizatorów, żeby nie zwariowali, nie dali tego meczu nam w środek nocy, bo będzie nam się łatwiej
łatwiej to oglądało. Trzymamy kciuki za pozostałe nasze dziewczyny, właśnie w kontekście Billie Jean Kinga, bo to jest ważne. Kończymy nasz program. Przypomnijmy, że gramy o awans Gramy o do awans. finałów. Tak, gramy o awans do finału. Pomalutku kończymy nasz program. Ja jeszcze tylko przypomnę i podziękowania dla Enklawy 21 i Adriana Galaka 8841, bo to są nasze gołty, którzy nas wspierają i oby takich gołtów było coraz więcej. Spotkamy się z Państwem po Indian Wells. Miejmy nadzieję, że będzie sporo ciekawych tematów do omawiania. Przede wszystkim, że Iga Świątek dojdzie tak daleko, że po finale będziemy mieli okazję komentować. I poświęcić temu cały program. I poświęcić temu prawie cały program. Nie rozpędzaj się tak. Prawie cały program. Dzisiaj Nie, ja się mogę rozpędzać, bo to już nie będzie ze mną. No, nie wiadomo już. Słuchaj, nigdy nie mów nigdy. Tak to jest. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj Państwo się nie nudzili, że Tomek tutaj wniósł świeży powiew do programu, powiedział mnóstwo ciekawych rzeczy. Trochę sentymentalnie się zrobiło momentami. Na Igrzyskach Olimpijskich debiutowałem po 50, a w trzecim serwisie debiutowałem już jako od 2 dni pełnoprawny emeryt. No i tak ma być. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Do następnego razu serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo.